I jak tam jesteśmy? Jesteśmy już bardzo ładnie. Sekundeczkę, to muszę poprawić. Dzień dobry wieczór, panie i panowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny, niedzielny wieczór. Ja się nazywam Marcin Skruch i dzisiaj sobie pogadamy o tym, co tam ciekawego w Hollywoodzie, krótko mówiąc, a będzie dużo rzeczy. Pozdrawiam wszystkich na YouTubie i wszystkich na TikToku. Taka niecodzienna, co prawda, ale dokładnie wiecie jest. Witam. Oczywiście już się tutaj tłumaczę. Zły Marcin. Już mówię, o co chodzi. Dopiero co byłem gościem u Madame Perfumeli na Instagramie, a poza tym, tak, Wiktor dorasta, panie i panowie, to już jest ten wiek, że ja nie chcę iść spać, tato, jest dopiero 20:30, ja jeszcze nie chcę iść spać. Normalnie, coś trzeba wymyślić, jakoś tak to rzeczywiście jest. Więc mam nadzieję, że już teraz będzie wszystko w porządku, a tematów dzisiaj nie zabraknie, bo nie widzieliśmy się tydzień temu, ale dzisiaj będzie gadanego dużo. Witam bardzo serdecznie. Witam Cię, cześć Olga. Marcin nigdy nie zawodzi. Staram się. Witam Cię bardzo serdecznie. Widzę Lance, no to pośpiewajmy. Cześć, witam, że jest. Postalowy psychol. Zaraz będzie. Jestem jak najbardziej. Już dołączyłem, panie i panowie. Słuchajcie, tematów dzisiaj jest mnóstwo. Naprawdę bardzo dużo. Słuchajcie, Disney szaleje. Będzie Vaiana, dalej lecimy. Będzie o adaptacjach gier, bo będzie nowy Street Fighter. Zdarza się jak najbardziej. Będzie o Minecrafcie. Nowy Shrek będzie. Oczywiście, że tak, słuchajcie, czemu nie? Pogadamy chwileczkę o FNAF-ie, bo będzie już nowa wersja, ekranizacja gry i pogadamy sobie, bo znam już datę premiery i kilka innych rzeczy. Witam bardzo serdecznie ludzi dołączających do nas na TikToku. Będzie panie i panowie, o Gwiezdnych Wojnach, bo też się rzeczywiście dużo dzieje. O Bobby Dylanie, dostanie on swoją biografię, więc pogadamy sobie również o tym. Tutaj patrzę, co mamy jeszcze dalej. Marvel nie zaskoczy. Zaskoczy. Będzie oczywiście o Marvelu, będzie o Gladiatorze 2. Nasz ulubiony reżyser, czyli Ridley Scott, przedstawił więcej szczegółów. Będzie oczywiście o Deadpoolu, o Blade'zie, będzie kilka rzeczy, o The Marvels. Nowy Robocop się szykuje. Słuchajcie, nowy Robocop, masakra, nowe Gwiezdne Wrota, nowi sami swoi. Rozumiecie to? Dostaniemy nowych samych swoi. Po prostu aż szkoda gadać. HBO Max is no more. Skończyło się. Co tam dalej? Kontynuację Harry'ego Pottera, kontynuację Gry o Tron, więcej o Johnny Wicku, będzie o tych samych swoich oczywiście, Bring Back Alice i tak dalej. Tutaj widzę, że James Wan również prężnie będzie działał. O obecności sobie pogadamy, o naznaczonym 5, Węże 2023. Jak się można łatwo domyśleć? Kto najwięcej? Najwięcej nagród dla najbardziej badziewnego kina zebrał oczywiście Patrycjusz Wegeta. Będzie o tym, że powstanie nowy Baywatch, czyli Słoneczny Patrol, więc mnóstwo rzeczywiście tych rzeczy, mnóstwo tego wszystkiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy dołączyli na TikToku, więc rzeczywiście dużo osób tutaj jest. Już tutaj patrzę, co piszecie, zanim odpalimy. Kto był na naszym live'ie? Ręka w górę. Dajcie rękę w górę, jeżeli byliście. Akurat wróciłem i jest. Cześć. No i bardzo dobrze. Cześć Wiciu, witam bardzo serdecznie. Więc słuchajcie, nie będziemy od razu kombinować, tylko lecimy. Vaiana powróci. No i jak się można było łatwo jakiś czas temu Disney zapowiedział, że wszystkie swoje filmy, które zrobił animacje, powrócą w formie filmów aktorskich. No i oczywiście nie może być inaczej tym razem. Vaiana powróci, Dwayne Johnson ogłasza aktorską wersję. Jurku, będziemy mówili niestety o Kargulu i Pawlaku, także za czas jakichś tematów dzisiaj bardzo dużo. Słuchajcie, to jest akurat artykuł Deadline. Bill, hi, witam Cię bardzo serdecznie, cześć, Fabio również. Tu mówię oczywiście do TikToka, panie i panowie. Pamiętacie Vaianę, a.k.a. Moanę? To chyba tak po angielsku, trochę drogi filmowy, no ale niech będzie. Z Vaiany Skarboceanu Dwayne Johnson, który gra w animacji Półboga i przyjaciela głównej bohaterki, ogłosili aktorską wersję. Panowie nagrali specjalnie na tą okazję filmik prosto z Hawajów, gdzie spotkali się w dorocznym zebraniu akcjonariuszy Disneya. Słuchajcie, zanim przejdę dalej do artykułu, kto chce zobaczyć aktorską wersję Vaiany, filmu sprzed 7 lat? Kto czeka? Napiszcie tak, że czekasz, albo nie, że masz to głęboko w poważaniu. Debiutująca w 2016 roku Vaiana to animowana opowieść o przygodach nastolatki, która chce dokończyć dzieła swych przodków i tak dalej. Wiadomo, fabułę znamy. Cześć Kyla, witam bardzo serdecznie. Film w 2017 roku walczył o Oscara w 2 kategoriach, dla animacji i za piosenkę. Dwayne Johnson, związany rodzinnymi więzami z Hawajami, został producentem projektu. Okej, w porządku, to cały czas o animacji, ale co możemy wiedzieć na temat tego filmu?
Dla Johnsona Wayana jest wyjątkowo ważnym projektem, także ze względu na prywatny wątek z życia aktora. Powiedział tak: ta historia to moja kultura. Jest znacząca dla świetności i waleczności naszego ludu. Noszę tę kulturę z dumą na swojej skórze i w mojej duszy. To wspaniała okazja do ponownego połączenia siły z Maui, który został zainspirowany maną życiową według hawajskich wierzeń, siłą życiową i duchem mojego zmarłego dziadka, wysokiego wodza Petera Maui. Armię zatkało. Tak to rzeczywiście Johnson ogarnął. Słuchajcie, kto chce Wajana? Cześć Krzysztofie, witam bardzo serdecznie. No, kto to jest Wajana? No bardzo dobrze, to jest ta bajka, właśnie animacja, więc nawet jeżeli, proszę bardzo, obojętne. Cześć Adalet, witam bardzo. No, jeżeli bym miał nadać jakiś dodatkowy podtytuł dzisiejszemu odcinkowi, panie i panowie, to bym wrzucił właśnie Hollywood, bo często pytacie, co to znaczy Hollywood? Dlaczego? Dlatego, że Hollywood zjada własny ogon, robi nowe wersje, spin-offy, spin-offy, prequele, sequele i tak dalej, i tak dalej. I tego będzie właśnie mnóstwo. Naprawdę dzisiejszy chyba nie będzie dzisiaj informacji o żadnym filmie oryginalnym, o żadnej produkcji, która powstanie po raz pierwszy. Dzisiaj będą tylko i wyłącznie same takie rzeczy. No, trudno powiedzieć. Czy w tym filmie będzie miał długie włosy? To jest dobre pytanie, ale rzeczywiście chyba niespecjalnie ich to interesuje. Ich interesuje to, żebyśmy poszli do kina, żebyśmy zapłacili za bilety, żebyśmy wykupili to chociaż to będzie na Disneyu, pewnie to nie będzie, ale żebyśmy kupili Disneya i w tym momencie byśmy mogli pośmigać, panie i panowie. Słabo jak dla mnie pomysły robienia wszystkich filmów animowanych jako filmów aktorskim, no bo co tu dużo mówić. Dziękuję bardzo za serducha na TikToku. Tutaj widzę, że wbijają. Bardzo mnie to cieszy. Cześć Michael. Ale no rzeczywiście po co? No bo o ile w porządku, Piękna i Bestia wyszło w porządku, wyszło dobrze, wyszło ciekawie, ale Dumbo na przykład nie. No kiedy ja idę z dzieckiem do kina i ona ogląda ten film i mówi, tato, ja się boję. Dumbo? No wiadomo, że to z Tim Burton był robiony, no ale to masakra. Słuchajcie, teraz pogadamy troszeczkę o adaptacjach gier wideo, bo w tym tygodniu troszeczkę byłem zapracowany, akurat mi się jakoś udało i obejrzałem mnóstwo rzeczy. Będzie mnóstwo wjeżdżało w przyszłym tygodniu rzeczy na kanał, chyba ze 4 recenzje, bo udało mi się obejrzeć Super Mario Bros. No oczywiście recenzja jest już na kanale, ale również obejrzałem inną adaptację gry, czyli Dungeons and Dragon. Będzie oczywiście o tym. Będzie, co jeszcze, w planach na jutro jest Renfield, jak to woli, czyli nowy film z Nicolasem Cage'em. Marusia, witam bardzo serdecznie. Więc dużo tych rzeczy będzie, no ale mam nadzieję, że tak ze 3-4 mogą wybić. A poza tym, panie i panowie, i to jest moc, to jest rzeczywiście świetna sprawa, we środę kończymy w końcu z Władcą Lalek. Nie będzie już Władca Lalek. Dla tych, którzy oglądają teraz na TikToku, Władca Lalek to jest taka seria horrorów, których po prostu się nie da oglądać, bardzo zła jakościowo. I kończymy, będzie odcinek z ciekawostkami, więc mam nadzieję, że jest dobrze. Wczoraj, no ogólnie w tym tygodniu zacząłem już oglądać Omen. Obejrzałem 2 części. Wiadomo, że 1 oglądaliśmy jakiś czas temu na kanale, komentowaliśmy, 2 i 3. 3 jeszcze nie skończyłem, ale no. Wbiera się Marcin na Renfield, film miło mnie zaskoczył, spoko kino. D&D miałeś iść, jak wspomniałeś, tak, D&D obejrzałem w piątek, tak, ale się już nie wyrobiłem dzisiaj, także no masakra. Tak, Dumbo to jest film Tima Burtona, on to reżyserował, więc teraz słuchajcie, słów kilka. Adaptacje gry Street Fighter już w drodze. To jest akurat portal Deadline podesłał nam coś takiego. Prawa do ekranizacji serii gier Street Fighter zostały sprzedane i trafiły do Legendary Entertainment, odpowiedzialnego m.in. za realizację kinowej Duny. No, film dobry. Studio może teraz kręcić zarówno filmy fabularne, jak i produkcje telewizyjne oparte na kultowej grze. I choć są to dopiero pierwsze kroki na długiej drodze do realizacji filmu bądź serialu, możemy być pewni, że powstaną. Gry stały się bowiem w ostatnim czasie dla Hollywood nową kopalnią pomysłów. Dość wymienić Uncharted, Assassin's Creed, The Last of Us czy Halo. No Assassin's Creed nie było super, Uncharted jeszcze nie obejrzałem, Last of Us wiadomo to jest w tym momencie już klasa. No i Super Mario Bros. Dobry film, D&D, no nie będę wymyślał koła na nowo, powiem również, że jest dobry, taka będzie raczej recenzja, ale zobaczycie i o co chodzi, co to za gra i jak się je Street Fightera, bo niektórzy mogą pamiętać taki film z Jean-Claude'em Van Damme, Kylie Minogue i
Raulem Julią w rolach głównych, czyli Guile, Chun-Li, a także Bison. No i to było koszmarne, tego się nie dało oglądać. Później, kilka lat później, dostaliśmy film w reżyserii Andrzeja Bartkowiaka, czyli Street Fighter, chyba historia Chun-Li, jakoś tak. No i to było ok, ale po prostu nie było rewelacyjne. Ja wybieram się do Disney Plus na DuckTales, pisze Olga, i bardzo dobrze, bo to były świetne. Pamiętam Scrooge McFuck i w zależności od tłumaczenia Hyzio, Dyzio i Zyzio, bo tam różnie to tłumaczyli. Witam wszystkich, którzy dołączają na TikToku. Cześć ludziska, dajcie serducho, fajnie, że jesteście. Słuchajcie, pierwsza gra z serii bijatyki zadebiutowała na automatach w 1987 roku i ja to pamiętam. Pamiętam jak najbardziej flipery, chodziło się. Japońscy autorzy, japońska firma Capcom skonwertowali ją następnie też na inne platformy. Pamiętam, że oryginałem właśnie w pierwszej części pojawia się Sonya Blade, a była ona wzorowana na Nomen Omen Sinti Rotrock. Najnowsza szósta część Street Fighter VI będzie miała swoją premierę w czerwcu tego roku, więc jak najbardziej trzeba będzie zobaczyć. Ale czy Street Fighter to będzie dobry? Mam nadzieję, że się nauczą, bo ostatnimi czasy też weźcie pod uwagę, że no, dostaliśmy The Last of Us, który pięknie sobie poradził na hapciaku. Dostaliśmy właśnie teraz Super Mario, dostaliśmy D&D. No, chociaż Super Mario, dajcie znać, czy widzieliście Super Mario, bo z tego, co widziałem, to przynajmniej na Filmwebie jest napisane, że Super Mario Bros. Dopiero ma polską premierę w maju gdzieś. Także jestem ciekaw, jak to wygląda. Czy mieliście okazję obejrzeć? Ja już tutaj patrzę, co piszecie. Już tutaj widziałeś już R? Nie widziałem jeszcze R. Tak, ja też pamiętam te automaty, zgadza się. Marcinie, słuchaj, po Władce Lalek będziesz robił recenzję W lesie nikt nie zaśnie, czyli polski slasher. Kubo, W lesie dziś nie zaśnie, nikt już jest umówiony i albo jest na tym kanale, albo na Marcinowe recenzje ekstra, na moim starym kanale, więc musisz zobaczyć, bo chyba wszystkie 3 polskie horrory były omówione, bo było W lesie dziś nie zaśnie 1 i 2, potem ten ostatni Netflixa z Olafem Lubaszenko w jednej z głównych ról, to wszystko jest omówione. Cześć Lionel, witam Cię bardzo serdecznie na TikToku. Także wszystko jest ogarnięte. A ogólnie motyw jest taki, że do kultowych horrorów to wy wybieracie, jakie filmy będą omawiane. W tym momencie skończyliśmy, we środę kończymy jak zawsze odcinkiem, gdzie będę mówił o ciekawostkach, czyli jak powstawał film, seria Władca Lalek, potem będzie Omen, bo wybraliście Omena, i później Dyniogłowy. A co będzie po tych 2 seriach? Zobaczymy. Możecie mi w ogóle wysyłać i to najlepiej zróbcie to na grupie na Facebooku, czyli Marcinowe recenzje, którą prowadzi Krzysio Lesio. Dajcie hashtag kultowe horrory i tam wysyłacie propozycje i wśród tych propozycji po prostu dam wam pod głosowanie i wy zagłosujecie, wy wybierzecie, więc tak to będzie wyglądało. Marcinie, jest taki kierowca autobusu, zazwyczaj jest punktualnie, jednak czasem się spóźni, jednak nieważne jest jak kierowca, czy się spóźni, czy będzie punktualnie, zawsze dowiezie do końca, a tak na serio ja spadam, na raziotko. O co chodzi z tym, że Harry Potter powraca, to prawda? Tak, Alanie, za chwilę o tym pomówimy. Wszystkie książki zostaną zekranizowane na nowo, będzie to serial. Widziałeś może, Marcin, zwiastun filmu Sisu, taki japoński John Wick z naziolami, wygląda spoko. W Finlandii miał premierę w styczniu, jakoś ma być w Europie. Nie, jeszcze nie widziałem. Ostatnio było rzeczywiście dużo tych rzeczy. Witam w ten piękny wieczór i jak najbardziej SQ Production, witam Cię również bardzo serdecznie. My w tym momencie gadamy o adaptacjach gier, o tym, że jak one są przenoszone. I to nie tylko i wyłącznie gry wideo, bo przecież tak naprawdę, no co tu dużo mówić, D&D, no to nie jest gra wideo. Ale słuchajcie, kiedy Jason Momoa zagra w kinach w Minecraft, znamy datę premiery. No bo Minecraft też będzie jak najbardziej przeniesiony. Cześć Black Current, witam Cię, Karen, witam bardzo serdecznie, że dołączacie. To jest artykuł, panie i panowie, The Hollywood Reporter. Warner Bros. Zaktualizował swoje plany filmowe na najbliższe miesiące. Wśród filmów, które otrzymały datę premiery, jest Minecraft. W Ameryce zadebiutuje 4 kwietnia 2025, więc mamy jeszcze bez kilku dni, 2 lata, żeby sobie poczekać. Długo to będzie. Oczywiście długo trzeba będzie poczekać, ale czy wiemy coś więcej? Mam nadzieję, że tak. Minecraft to gra z otwartym światem, w którym elementy eksploracji i walki łączą się z edytorem wirtualnych światów. Gracze mogą stworzyć z cyfrowych klocków praktycznie każdą konstrukcję, jaka im przyjdzie do głowy. Udało się. Akurat w Minecrafta nie grałem, ale zarówno Maja, jak i teraz Wiktor jak najbardziej sobie w to opiekają. Przez długi czas wyreżyserowaniem filmu zainteresowany był Sean Levy.
znany m.in. z cyklu Noc w muzeum. Po nim swoich sił próbował Rob McElhenney u nas w Filadelfii, to jest jego ostatni film i ostatecznie za kamerą stanie spec od komedii Jared Hess, który znany jest z takich produkcji jak Napoleon Wybuchowiec, Napoleon Dynamite, Nacho Libre i Asy bez kasy. I sprawdzę, ale Asy bez kasy chyba nie widziałem, ale Napoleon Dynamite, a także Nacho Libre to z Jackiem Blackiem, no niekoniecznie mi się podobały. Nową datę premiery otrzymał też inny film z Moaną, Aquaman i Zaginione Królestwo. Widowisko trafi do kin 5 dni wcześniej, bo już 20 grudnia. Obawiali się, że 25 grudzień to może być niekoniecznie dobry pomysł. Z kolei 2 lutego do kin Warner Bros. Wprowadzi nowy film z Robertem De Niro, czyli Wise Guys, i film zajął miejsce animacji Toto, inspirowanym czarnoksiężnikiem z krainy Oz. Ta produkcja została usunięta z kalendarza premier i jej los jest na razie nieznany. Nie wiadomo, co się będzie działo. Witam, pozdrawiam ludzi na TikToku. Więc jak widzicie, kontynuacje, nowe wersje. Akurat Minecraft to nie jest, mimo nawet, że jest Jason Momoa, to nie jest akurat produkcja, która by mnie jakoś specjalnie interesowała, bo no, nigdy nie grałem, nigdy jakoś akurat ta estetyka nie jest mnie w stanie przekonać. Aha, a dalej tutaj film o Super Mario dopiero 26 maja w Polsce. No widzisz, w Irlandii film już jest od tygodnia. My obejrzeliśmy go w zeszły piątek, bo akurat poszliśmy sobie w sumie nie na premierę, bo to akurat już wtedy hulało od kilku godzin. Super informacja dla mnie, jako fana tego uniwersum. No i bardzo fajnie. Ten Sisu ma być nawet w Polsce i to chyba niedługo, bo dziś widziałem plakat w kinie, pisze Nocturno. No i bardzo mnie to cieszy. Co uważasz o nowych Transformerach, które będą w czerwcu? Transformery lubię. No słuchaj, dodatkowo mój syn Wiktor jak najbardziej to lubi, więc sobie obejrzymy, ale nie ma już tego, że tak oczekuję tej produkcji, jak było to na początku. Jak mieliśmy pierwszą trylogię Michaela Bay'a, potem akurat zmieniła się ekipa, zmieniła się obsada, wjechał Marky Mark, no i teraz już tak jest różnie, ale obejrzę, bo akurat znam, Wiktor ogląda bajkę, to jest Rescue Bots akurat, więc raczej staramy się być na bieżąco. Zobaczymy, jak to będzie. Słuchajcie, kolejną produkcją, którą bym chciał pomówić, to jest FNAF, czyli Five Nights at Freddy's. Również jest data, pojawia się, to jest artykuł Deadline. Czekacie na ekranizację popularnej serii gier wideo? Jeśli tak, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Poznaliśmy właśnie datę premiery. Hybrydowy start filmu w kinach oraz na platformie streamingowej Peacock to 27 października bieżącego roku. Peacock to w Polsce ta platforma, że tak powiem, no, może nie akurat 1:1, ale jej produkcje będą wyświetlane na Sky Showtime. Więc jeżeli jeszcze nie było Wam dane sobie wykupić, no to raczej trzeba będzie to zrobić. Będzie to 4. premiera studia Blumhouse debiutująca w streamingu. Dzięki kooperacji z Universalem po Halloween zabija, Halloween finał i filmie Podpalacze. Halloween zabija widziałem, było słabo, Halloween finał widziałem, było słabo, Podpalacze raczej nie widziałem, ale sprawdzę. Firestarter. Nie widziałem, ale to jest odnośnik do Podpalaczki z 1984 roku. To chyba nie o ten film chodziło. Ale może akurat. Zdjęcia do kinowej wersji Five Nights at Freddy's powstają za sprawą studia Blumhouse. Ekipa filmowa pracuje obecnie w Nowym Orleanie. Tami napisała scenariusz filmu do spółki z Setem Cutbackiem oraz autorem wirtualnego pierwowzoru, czyli Scottem Cawtonem. To akurat wiem, moja córka jest zadowolona, że Cawton się w to wmieszał, ponieważ no, Five Nights at Freddy's dosyć fajnie wyszło. W realizację jest zaangażowana firma Jima Hensona, która ożywi na ekranie animatroniczne postaci z pierwowzoru, czyli animatronika, nie efekty specjalne. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest animatronika, Chucky w pierwszych bodajże 3 czy 4 filmach animatronika, Terminator w 1 i 2 animatronika i tak dalej oczywiście. Królowa z drugiej części Obcego. Bohaterem filmu, tak jak w pierwszej odsłonie gry z 2014 roku, będzie ochroniarz, który rozpoczyna pracę w pizzerii, nie w pizzerni, drogi Filmwebie, tylko w pizzerii. Tam nie ma ny. Nauczcie się tłumaczyć, a nie używajcie Google Translator, to Wam się przyda. Jak chcecie lepszego tłumacza, proszę bardzo, stawka będzie jak najbardziej konkurencyjna. Podczas pierwszej nocnej zmiany dowiaduje się, że przeczekanie do rana będzie przerażającym wyzwaniem. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Akurat obejrzę. Dziś FNAF to uniwersum składające się z gier, komiksów oraz książek. Prace nad filmowym projektem rozpoczęły się jeszcze w ubiegłej dekadzie, no ale w końcu się doczekaliśmy. No i dobrze rzeczywiście, bo gier
tak naprawdę, no domyślam się, że to będzie straszak, że to nie będzie komedia, tylko będzie horror. A akurat gier horrorowych, no to jak na lekarstwo dobrych ekranizacji, bo powiedzmy przychodzi mi do głowy Silent Hill, pierwsza część, fajny klimat, Resident Evil, pierwsza część, tylko i wyłącznie, później już jest źle. I czy wam przychodzi do głowy jakaś ekranizacja gry wideo horrorowa? Tylko chodzi mi o to nie to, że na przykład był piątek 13 gra o rzeczywiście fajna. Nie. Najpierw gra, później horror. Czy widzieliście coś fajnego? Drodzy widzowie na YouTubie, a także na TikToku, dajcie znać. Cześć Jarosław, witam cię bardzo serdecznie. FNAF to produkcja nie dla mnie, wątpię, by to wyszło. No słuchaj, jeżeli wezmą się za to dobrze, sensownie, jeżeli chodzi o to, no to może będzie ciekawie. Zobaczymy, ja jestem sam bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie fajnie, że będzie ciekawie. A czy będzie, no to zobaczymy. Słuchajcie, no to już może być już z tym wszystkim różnie. Dobra, lecimy dalej, bo tematów dzisiaj mnóstwo. A John Wick, tak, kilka produkcji. Ostatnio była właśnie konferencja HBO Max i Warner Bros. I kilka rzeczy się pojawiło, o tym będzie za chwilę, ale najpierw Ballerina zatańczy w kinach w wakacje 24, panie i panowie. Poznaliśmy datę premiera Balleriny, spin-offu popularnego cyklu akcji Johna Wick. To jest akurat artykuł Film Webu, panie i panowie. Grany przez Keanu Reevesa, arcymistrz zabójczego fachu oraz debiutująca killerka. Debiutująca killerka. Dobrze, niech będzie. Debiutująca killerka, grana przez Annę de Armas, pojawią się na ekranach w przyszłe wakacje, a konkretnie 7 czerwca 24, więc ponad roczek. I co wiemy o filmie? Proszę bardzo, Ballerina pomyślana jest jako tak zwany spin-off cyklu John Wick. Pomysł bazuje na szkole dla płatnych zabójczyń i baletmistrzyń, które przez chwilę mogliśmy oglądać w filmie John Wick 3. Szczegóły fabuły nie są na razie znane, wiemy jedynie tyle, że bohaterka będzie młoda zabójczyni, nie killerka, a zabójczyni, no gratuluję, która postanawia zemścić się na osobach odpowiedzialnych za śmierć jej rodziny. Kogo zobaczymy oprócz oczywiście Anny de Armas? Powróci oczywiście Keanu Reeves, powróci Ian McShane jako kierownik hotelu Continental oraz Angelika Houston jako szefowa rosyjskiej organizacji mafijnej Ruska Roma. Tak, jak najbardziej, więc to jest ciekawy projekt. No wiadomo, że troszeczkę trzeba będzie jeszcze poczekać, że to jeszcze nie dzisiaj, nie jutro, no ale kiedyś tak się zastanawiałem, kurczę, ja mówię o rzeczach za 2 czy 3 lata i po co? Przecież to jeszcze rzeczywiście odległy jest czas, ale tak się okazuje, że no jednak szybciej niż później my do tego wszystkiego dojdziemy, szybciej niż później te wszystkie rzeczy będziemy oglądali, ale to nie jedyna rzecz, jeżeli chodzi o świat Johna Wicka, panie i panowie. Także bardzo dobrze. Jaka herbatka? Cześć. Herbatka dzisiaj jest Earl Grey. Akurat uskuteczniam, bardzo lubię. Więc jak lubicie herbatkę, to sobie możecie również łyknąć. A jeżeli nie, to możecie sobie coś innego pyknąć. A John Wick, moje marzenie zbić piątkę z Keanu Reevesem, uwielbiam aktora. No słuchaj, niedługo, no może niedługo, ale za czas jakiś będzie najprawdopodobniej 5. część Johna Wicka, bo 4 rzeczywiście fajnie się sprzedała, fajnie się oglądała, także jest pięknie. Cześć, witam cię bardzo, Kacper, na TikToku, bo kolejną produkcją oczywiście jest The Continental, tak zwany spin-off, i chodziły plotki, pogłoski, że to właśnie w jednej z głównych ról ma wystąpić Mel Gibson. Tutaj jest akurat, to również jest robione na platformę Peacock, więc domyślam się, że będzie Sky Showtime w Polsce, ale platforma zaprezentowała pierwszy krótki zwiastun. Projekt pomyślany jest jako prequel, panie i panowie, kinowego cyklu John Wick. Bohaterami serialu będą młody Winston i młody Sharon, w których w cyklu John Wick wcielają się odpowiednio Ian McShane i zmarły niedawno Lance Reddick. Pojawili się showrunnerzy, usłyszeliśmy dużo pomysłów i dyskutowaliśmy, czy akcja powinna rozgrywać się w trakcie filmów o Johnie Wicku, czy kiedy indziej. Postanowiliśmy zrealizować prequel, inne ramy czasowe dały nam dużo wolności, wyjaśnia producentka, więc łatwo się można domyślić, że będzie dużo wcześniej. Myślę, że ludzie kochają dowiadywać się o kolejnych hotelach i zbierać okruszki informacji, oglądając filmy o Johnie. W każdym z nich ujawniamy jednak niewiele z każdej postaci i w każdym hotelu. Myślę, że widzowie chętnie pokopią się głębiej. Pokopcie się po czołach, dobrze? Filmweb, to jest wasz artykuł? No tak, to jest wasz artykuł. No naprawdę, to ludzie czytają. Ludzie czytają ludziom również, także masakrycznie. Pokopcie się po głowach. Jak powstają złote monety i tak dalej, i tak dalej. W naszym serialu będziemy w stanie zgłębić szereg tych
pytań. Serial ma składać się z 3 90-minutowych odcinków, no czyli tak zwanych filmów, no można powiedzieć telewizyjnych kiedyś. Każdy z rozdziałów ma być mini filmem, ale opowiedzą one jedną historię zamykającą się w okresie lat 70. Nie spodziewajcie się więc skoków czasowych do czasów współczesnych. W roli Winstona wystąpi Colin Woodell, a Sharona zagra, uwaga, próbuję, Ayomide Adegun. Więc nie ma Mela Gibsona, a przynajmniej na razie nie jest uwzględniony. Może pojawi się jako jeden, chociaż ma się pojawić jako Cormac, tutaj jest wymieniony, może będzie jednym z zabójców, że gdzieś tam się przez chwilę pojawi, zobaczymy. W każdym razie nie będzie to jedna z 2 głównych ról, a tu widzę, że i Peter Green, i kilka innych fajnych, ciekawych ról, aktorów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja będę czekał, tylko mam znowu problem, ponieważ to jest Sky Showtime, a w Irlandii nie ma Sky Showtime. Jest lipa. Cześć, El Serpiene, witam Cię bardzo serdecznie. Także jest słabiutko. Ormando, panie i panowie, witam bardzo serdecznie, Przemola. Fajnie, że wbiłeś. Że takie portale jak Filmweb się do Ciebie nie doczepiło, bo zazwyczaj ten, co zwraca uwagę, dostaje opiernicz. Słuchaj, wszystko jest na legalu. Ja właśnie mówię elegancko, że to czytam z Filmwebu. Ja mówię, jakie jest źródło, także nie ma się do czego doczepić, wiesz. Gdyby to było na zasadzie tam ściemniane, że podaję to jako moje, no to wtedy można byłoby, chociaż tak naprawdę widziałem kilka kanałów anglojęzycznych, które tak robiły, no i było widać, że facet bezczelnie w ciągu odcinka czyta, a mówił, że to jest jego, więc spoko luz. Tutaj było coś, skoro Robin Williams był kiedyś z wizytą w Polsce, to może Keanu też mógł przyjechać. No, mam nadzieję, że tak będzie. Jeśli sensownie to zrobią, to jestem zdecydowanie za. Pewno będzie ciekawie, bo to interesujące postacie. Mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście fajna sprawa, że ten Continental to będzie dobre kino, no bo my uwielbiamy dobre kino. Ja wiem, że ja bardzo często kadzę, mówiąc, kurczę, patrzcie, normalnie nowa wersja tego, tamtego, a gdyby w latach 70. i tak dalej, no ale zgadza się, panie i panowie, ale co będziemy mówić w ten sposób, skoro oni i tak sobie zrobią, taki skruch sobie może gadać nie wiadomo co, a i tak mnie nikt nie słucha, nikogo to nie interesuje ze studia, więc no co tu dużo mówić, oni zrobią swoje, bo zgadza się kasa. I tu w tym momencie jestem wieśniakiem, mogę powiedzieć, bo czy u mnie na kanale na przykład zobaczycie recenzję filmów, kina, dramatów irańskich? No niekoniecznie. Albo czy na przykład możecie zobaczyć jakieś filmy z Bollywoodu? No niespecjalnie, bo się nie klikają. Więc mówiąc tak, ale jeżdżę na nich, mówią, że są beznadziejni, ale tak naprawdę robię to samo. Także tak to jest. Słuchajcie, ale teraz pogadamy o bezczeszczeniu. Naprawdę o tym, co bezczeszczą, o tym, co robią i to jest naprawdę wkurzające, bo bardzo często wam to mówię, są pewne produkcje, których się nie rusza. Są pewne produkcje, których w ogóle się nie powinno robić nowych wersji, bo nie potrzeba, bo rzeczywiście po jakiego grzyba to robić, no nie trzeba, a dziś mi tutaj uciekł artykuł. No ale ktoś stwierdził, że zrobimy nową Akademię Pana Kleksa i o ile mogę to zrozumieć, bo wygląda projekt ciekawie, mimo że go nie rozumiem, bo tam te wszystkie NFT i tak dalej, w ogóle całe uniwersum ogromniaste, to czy potrzebujemy kolejnej części filmu Sami Swoi? Słuchajcie, Sami Swoi będzie to masakrycznie. Teraz kogo gra Anna Dymna w prequelu Samych Swoich? To jest artykuł, no nie sądziłem, że to kiedyś powiem w moim odcinku, ale na podstawie faktu będzie ten, na podstawie wywiadu, jakiego tam Anna Dymna udzieliła. Anna Dymna zdradziła, że ruszyły już zdjęcia do prequela komedii Sami Swoi. Aktorka, która wystąpiła w 2 częściach kultowej trylogii Nie ma mocnych, a także Kochaj albo rzuć, opowiedziała o swojej roli w nowym filmie. Reżyseruje Artur Żmijewski. I nie jest to zbieżność nazwisk, ten Artur Żmijewski, jak najbardziej. Zdjęcia już się zaczęły i jest wspaniale, ujawnia Anna Dymna w wywiadzie dla Faktu. W Nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć aktorka wystąpiła jako Ania Pawlakówna, wnuczka Kazimierza Pawlaka i córka Witi Pawlaka. Oczywiście pamiętamy, to chyba nie trzeba przedstawiać, ale słuchajcie, co się tam dalej dzieje. Ja tam gram niestety tylko epizod. Gram prawujenkę Ani Pawlak. Z radością się zgodziłam, jak tylko dostałem tę propozycję. Jak się urodzi Ania w Nie ma mocnych, to będzie podobna do tej cioci i to będzie bardzo sympatyczne, zdradziła Dymna. Okej, w porządku.
ogarniam. Jest super towarzystwo, miałam jeden dzień zdjęciowy, było przeuroczo, był koń, był Pawlak, młodziutki, dodała aktorka. Pierwszy klap na planie filmu padł w lutym w parku etnograficznym w Tokarnie, niedaleko Kielc. Pozdrawiam przy okazji Kielce, bo wiem, że są widzowie z tego filmu. No chyba nie ma sensu przedstawiać, o czym jest trylogia o Kargulach i Pawlakach. Słuchajcie, powiem tylko w ten sposób, bo tutaj obsadę podali. Lecimy dalej. Słuchajcie tego. Zbigniew Zamachowski wystąpi jako Pawlak, jako Kazimierz Pawlak. Mirosław Baka zagra Władysława Kargula. Ponadto w obsadzie są Wojciech Malajkat, Adam Ferency i Paulina Gołąska. Przepraszam bardzo, ale Zamachowski jako Pawlak. Akurat powiem tą historię, bo dopiero ją mówiłem co bodajże 2 godziny temu. Cześć Radred, witam cię bardzo serdecznie na TikToku. Ja pamiętam Zamachowskiego jako księcia Bulbo w takim serialu Pierścień i Róża. Tam między innymi Kasia Figura grała właśnie Różę, tak mi się wydaje. I on tam grał księcia Bulbo, tam był dobry. Ale czy on był dobry na przykład w roli Skrzetuskiego w Ogniem i Mieczem? No niekoniecznie. I on teraz ma wystąpić jako Pawlak. Rola ikoniczna. Rola, którą każdy pamięta i cytujemy na prawo i na lewo. No bo ja nie jestem w stanie uwierzyć, że Zamachowski będzie lepszy niż Wacław Kowalski. Okej, w porządku. Ja ostatni dobry film, taki, który ja kojarzę, a dobrze wiecie, że no nie mam dostępu, że tak powiem, do polskich filmów, z Zamachowskim, to był chyba Szczęśliwego Nowego Jorku Janusza Zaorskiego. I wydaje mi się, że to był ostatni dobry film, który z nim wiedziałem, a teraz chyba Zamachowski jest tylko i wyłącznie znany z tego, że jest znany. I napiszcie mi, co wy myślicie na temat tego, że kręcą już nowych Kargulów i Pawlaków i że Zamachowski wystąpi jako jego. No nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia naprawdę, jak to będzie wyglądało. Aż zobaczę, wejdę może na stronę filmu, czy gdzieś tutaj w ogóle ten film otrzymał swoją nową wersję już na Filmwebie. Nie ma chyba też strony. Może zobaczymy w ten sposób, czy coś się pojawiło. Role. A nie. Słuchajcie, tak pięknie się nazywa Sami Swoi Untitled Project. Tak to się ładnie nazywa, naprawdę pięknie. Zobaczymy, czy mamy kogoś więcej. No nie, tylko i wyłącznie tyle ekipy jest. Już tutaj patrzę, co piszecie. No masakra. I słuchajcie, masakra. Pora zrobić prequel Krzyżaków albo 4 pancernych i psa. Ktoś miał robić Krzyżaków. Nie wiem, czy czasem nie facet od Młodych Wilków, wiesz? Ale coś na szczęście upadło. Chyba jedynym plusem jest to, że zdjęcia będą w parku w Tokarni, także plus 100 do lokalnego patriotyzmu. Okej, w porządku, no wiadomo, że to musi jakoś wyglądać, prawda? Ja sam chociażby kręcąc Predatora jeździłem i szukałem odpowiedniego domu, czy tam lokalizacji, no ale czy to ma być rzeczywiście coś super świetnego? A wyobraźcie sobie, że kiedyś mogą powstać prequele filmów Wegety albo 365 dni. No i tak to rzeczywiście będzie. A z zawieruchy nie wcisnęli, no słuchaj, tak jak Nocturno, tak jak dawniej wszędzie wciskali Lindę, Pazurę i tak dalej, no tym razem nie. Masakra. Marcinie, jak tam twoja filmowa przygoda po miejscach, w których kręcono filmy? Kiedy przyjedziesz do Warszawy? Nawet w moim miejscu pracy z polo filmów było kręconych. Słuchaj, to jak nie widzicie, ale tutaj mówię do widzów na TikToku, nabyłem sobie drogą kupna, jak mawia siostra Anastazja, gimbala, właśnie po to, żeby robić filmową Irlandię i tak jak mówiłem, postaram się, ażeby do końca maja pierwszy odcinek był zrealizowany, mam nadzieję, że się uda, a kiedy będę w Warszawie, nie wiem, aczkolwiek będę w Polsce. W tym roku, panie i panowie, przez 2 tygodnie w lipcu będę w Polsce. Może się coś uda wymyśleć. Na pewno wiemy, że będziemy w Gdańsku, na Mazurach, a gdzie jeszcze, to zobaczymy. Możliwe, że będziemy w Warszawie, ale to już będę wam mówił, jak tylko będę wiedział, co się będzie działo. Tak zepsułem jak Kogel Mogel, bez tamtych aktorów to się nie uda. No ale skoro tak piszesz, ja Kogel Mogel nie widziałem, chodzi mi o te nowe części, bo nie są dostępne, a nawet chyba jak są w telewizji, to raczej omijam szerokim łukiem. Wziął rolę, bo z tego jest kasa, a alimenty trzeba płacić. No chyba tak, Monika Richardson to teraz jego żona, czy była żona? Ja już się gubię, naprawdę ja się gubię. Nie kojarzę Zamachowskiego aż tak bardzo, ale po co robić ten film? Dla kasy. Zamachowski grał Wołodyjowskiego, Skrzytuskiego, Żebrowski. O, przepraszam bardzo, to mi się pomyliło. No to Wołodyjowskiego, tak, okej, w porządku. No ale
pamiętam jak on tym wąsikiem, a słuchajcie, Ogniem i Mieczem oglądałem jako prapremierę w Krakowie, gdzie akurat był i Wiktor Zborowski, ci wszyscy aktorzy, także po prostu masakra. Bo kontynuacje klasycznych polskich produkcji to zawsze dobry pomysł, zwłaszcza po takich hitach jak Stawka większa niż życie, czy te wszystkie kogle-mogle. Po prostu nie, pewnych rzeczy się nie tyka. No tak, Darku, ale Stawka większa niż śmierć w reżyserii Patrycjusza Wegety nie była dobrym filmem. Cześć Sylwio, witam Cię bardzo serdecznie. Gadamy sobie w tym momencie o tym, że powstają nowi sami swoi. Stawka większa niż śmierć, którą wyreżyserował Patryk Wegeta, nie było dobre. Kogle-mogle, jak mówiłem, już nie widziałem tych nowych rzeczy. No niedługo Cezary Pazura powiedział, że kręcą Killera 3, tylko że Machulski nie wraca na stołek reżysera. No ja aż się boję, naprawdę, boję się, bo to jest po prostu masakra. Oglądaj serial Lost, a jeżeli tak, to co o nim sądzisz? Bardzo, bardzo dobry. Oczywiście oglądałem nie na żywo, bo w Irlandii nie ma HBO Max, w ogóle już teraz nigdzie nie ma HBO Max, no ale akurat dopiero z opóźnieniem. Dobry, naprawdę dobry. Dla mnie nowi sami swoi są niepotrzebni, pisze Jarek. Zgadzam się jak najbardziej. To może prequel na Zdrady nie ma rady, bo czemu by nie? To chyba widziałem. To jest, jeżeli to jest tak sprzed 6-7 lat, to widziałem, po prostu masakra. Kogel mogli 4, wyszła słabizna, 5 jeszcze gorsza podobno. No, ruszyć można, ale z głową. Naczelny przykład Mad Max Fury Road. No ale widzisz, Miller pokazał, że ma pomysł, że to jest jego od A do Z, bo mógłby iść sztampą, kręcę 4, biorę znowuż Mela Gibsona, on powiedział nie, biorę Hardiego i zrobił rewelacyjny film, naprawdę Mad Max 4 to jest zaraz po mojej ulubionej części, czyli po 2, ulubiona chyba część. Trzeba powstać remake Znachora, żerują tylko na Nostal. Właśnie gadałem o tym, Tomku, dopiero co, że akurat Znachor, ponieważ to są święta Wielkanocy, to co jakiś czas. No ale ten już nawet Znachor, którego znamy z Jerzym Bińczyckim, świętej pamięci, i z Piotrem Frączewskim, to już jest nowa wersja, bo to już akurat kilka lat wcześniej było. Więc no chyba się zgodzimy, że sami swoi nie potrzebujemy. No fajnie, że Anię Dymne zobaczymy, no bo właśnie Annę, bo Anię to niekoniecznie wiekowo, bo dawno nie widziałem jej w dobrym filmie, w ogóle dawno jej nie widziałem, a trzeba pamiętać, że mamy takich właśnie aktorów jak Anna Dymna, Anna Seniuk, Krystyna Janda i wiele osób starszego pokolenia, których w polskim filmie bardzo często się pomija, dziękuję bardzo, jakoś tam się szufladkuje wbija się ich gdzieś tam do szuflady, zapomnieć i nie chcemy. No mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej, będzie fajnie. Ja, drodzy Panie i Panowie, przypomnę tylko, że gadamy sobie dzisiaj o tym, co w minionym tygodniu fajnego wyszło, działo się w świecie kultury. Jeszcze mamy do gadania Gwiezdne Wojny, komiksy, horrory i dużo. Jeżeli Wam się podoba, to dajcie łapę w górę, a jeżeli chcecie zostać na dłużej, to wbijcie suba, dzwonek z opcją wszystko, będzie super, bardzo fajnie. Ale lecimy dalej, słuchajcie, bo no mówiłem o tym, że sami swoi i że dzisiaj będziemy naprawdę dużo gadali o tym, jakie powstają nowe filmy, nowe kontynuacje i tak dalej, i tak dalej. Nie może być i tym razem, ponieważ Shrek is coming home, jak mawiali Brytyjczycy o mundialu. To jest akurat artykuł Variety. Studio Illumination, to ci, co mniej więcej między innymi zrobili Super Mario Bros., szykuje się do premiery animacji Super Mario Bros. Film. Proszę bardzo, wykrakałem. Ale jak zdradził szef studia, w planach są już kolejne projekty. Jednym z nich jest Shrek 5 oraz jego tak zwany spin-off, bohaterem, który będzie grany przez Ediego Murphy'ego Osioł. Ja jestem ciekaw akurat, czy do roli osła wróci Jerzy Sztur, no bo wiadomo, że on tam miał w tym momencie te perturbacje prawne. Na przykład dzisiaj z Wiktorem obejrzeliśmy sobie na Amazonie obejrzeliśmy sobie Hotel Transylwania 4, Transformania bodajże, i na przykład oglądaliśmy po polsku z dubbingiem, ale akurat zauważyłem w napisach, że nie występuje tam już Adam Sandler, tylko jakiś inny facet go zastąpił. Może mu się nie podoba, może po prostu kasa nie ta. Ale co wiemy ze Shreka? Słuchajcie, Illumination po przyjęciu studia DreamWorks przez wytwórnię Universal przygotowuje się do rebootu cyklu o przygodach Shreka. No zobaczymy. Twórca chce, by w filmie wystąpiła oryginalna obsada i głosów bohaterów użyczyli Mike Myers, Cameron Diaz i Eddie Murphy. To się sprzedaje, bo dobrze wiemy, że Kot w butach był niedawno, no i rzeczywiście fajnie się sprzedał. Marcinie, witam Cię bardzo serdecznie na TikToku. Gadamy właśnie o nowym Shreku. Proces jest bardzo podobny w przypadku Mario. Bierzemy podstawowe elementy składowe, które pokocha publiczność i staramy się oddać im sprawiedliwość. Najlepiej jak umiemy, powiedział Melandri. Następnie pracujemy ciężko, by zbudować wokół nich historię i nowe postacie, które zbiorą nas w nowe miejsca.
Oryginalna obsada w tym procesie ma dużą rolę. Na razie oczywiście nie podano żadnych szczegółów umowy, ale negocjacje z aktorami trwają. Czyli musi się zgodzić włoska firma Vittorio Mamona, Lorenzo Casucci i Johnny Szmal. Jeżeli tak będzie, jeżeli zapłacą im odpowiednią ilość, to proszę bardzo. Po sukcesie animacji Kot w butach, Ostatnie życzenie, Melandir rozważa również możliwość realizacji kolejnych tak zwanych spin-offów. Kocham osła. Studio DreamWorks zrobiło film o kocie w butach, a moim zdaniem trzeba było wziąć się za osła. Osioł jest zabawniejszy niż kot w butach, uwielbiam kota, ale nie jest tak śmieszny jak osioł. No. Szef Illumination twierdzi, że bez dwóch zdań osioł jest w stanie unieść własny film. No, zgadza się, no według mnie również. Ale tam jeszcze jest mnóstwo, przecież jest i Ciastek. Ciastek dosyć fajna przecież postać. No zobaczymy. Chris Melandry uchylił też rąbka tajemnicy w sprawie innych projektów studia. Rozwijamy szereg scenariuszy w świecie sekretnego życia zwierzaków domowych. Pamiętacie, były 2 części tych filmów o psach i kotkach. Jeszcze nie jesteśmy gotowi do produkcji, ale planujemy kontynuować tę serię. Jedna z historii, nad jakim pracujemy, opowiada o jednej z głównych postaci z 2 pierwszych części, ale wprowadza szereg nowych bohaterów. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W planach jest również 3. część cyklu Sing. Nie chodzi, wiecie, o tą piosenkę Sing, Sing. Nazywają, dobra, nie śpiewam, Maryli Rodowicz, ale o bajkę, o animację. Pojawią się w nim postacie z oryginalnego składu, ale film zabierze nas do nowego świata. Czyli dopiero to samo, co powiedział przy okazji poprzedniego filmu, no ale niech będzie. Przygotowanie jest też animacja Migration, której scenariusz napisał Mike White, twórca serialu Biały Lotos. Ma to być opowieść o grupie kaczek. Przepraszam bardzo, ale tak akurat biorąc pod uwagę sytuację polityczną w Polsce mi się ładnie skojarzyło. Ma to być opowieść o grupie kaczek, które muszą opuścić swój rodzinny staw. Pierwszy zwiastun filmu ma pojawić się przed Super Mario Bros., więc może będziecie mieli obejrzeć okazję to gdzieś tam przed majem. No zobaczymy. No to właśnie to dopiero mówiłem Ormando, że czy Sztur powróci, wiesz, no to jest insza inszość. Gdyby to było Hollywood, to bym powiedział, że pewnie, że Sztur wróci, bo nieraz widzieliśmy, że dopiero co mówiłem, że w serialu Continental pojawi się Mel Gibson, który ma niejedno na sumieniu, bo przecież wiadomo te jego jazda po pijaku, sprawa z żoną i tak dalej, a wraca, prawda? Kevin Spacey, nie udowodniono mu nic inaczej, nie wyszło nic w sądzie, też powraca i tak dalej, więc gdyby to było tak, ale Polska, no, nie wiem, na dwoje babka wróżyła, może wróci, zobaczymy jak się potoczy ta batalia sądowa, w którym kierunku pójdą, no nie wiem, zobaczymy. Popatrzymy sobie. Sing był spoko, pisze Olga, takie 5/10. Ja chyba widziałem tego Singa. Mi się wydaje, że nawet na pewno. Także no, zobaczymy. Słuchajcie, teraz będzie bardzo ważna sprawa, bo będziemy dużo gadać, naprawdę bardzo dużo, bo ostatnio były w Londynie Star Wars Celebrations. Akurat wiem, że Wiktor był. Miałem się co prawda również pojawić, bo nawet umawialiśmy się gdzieś chyba z rok temu, no ale niestety nie zawsze się mogą zgrać terminy w pracy i czasami powiedzą, słuchaj stary, nie masz urlopu, dziękuję bardzo, do widzenia. Czaszka, kotek, witam cię bardzo serdecznie na TikToku. Tam można mieć, okazuje się, można mieć emotikony jako nazwę swoją, bardzo mnie to cieszy. Widziałeś, że planują piątek 13 jako serial, oni to już planują od dawna, wiesz, także to już jakiś czas temu było planowane, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Już tutaj patrzę, słuchajcie, zaczynamy od Star Wars Ahsoka. Kto będzie partnerował Rosario Dawson w nowym serialu Disney+, a tego rzeczywiście jest dużo, to jest akurat na podstawie portalu Deadline. Podczas trwającego właśnie, no mówiłem, że dopiero co było, w Londynie Star Wars Celebration ujawniono nowe szczegóły dotyczące serialu. Wcielającej się w tytułową rolę Rosario Dawson partnerować będzie David Tennant, znany z takich produkcji jak Doctor Who albo Des, i Lars Mikkelsen, nie Mads Mikkelsen, znany z produkcji Sherlock, a także House of Cards. Oczywiście jest zwiastun, którego wam nie mogę pokazać, bo wiadomo, są prawa autorskie, ale jak wpiszecie sobie na YouTubie, to możecie znaleźć. Zarówno Tennant, jak i Mikkelsen zagrają w Ashoce postacie, którym użyczyli głosów w serialach animowanych Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów i także Star Wars Rebelianci. Są to droid Huyang, nie przeklinam, i admirał Thrawn. A kilka słów o temat Ashoki, to nowy serial z uniwersum Gwiezdnych Wojen, którego premiera zaplanowana jest na sierpień tego roku, więc szybko, bo dopiero co skończyła się
O jak jest polski tytuł? Bad Batch, Parszywa zgraja bodajże, a teraz już będzie niedługo to. No słuchajcie, w roli tytułu, a cały czas Mandalorianin leci. W roli, na czacie jest Ormando, możecie wbić do niego na kanał, on tam robi omówienia, zabawne omówienia każdego odcinka. Gdzie byliśmy? Okej. W roli tytułowej zobaczymy oczywiście Rosario Dawson, która wcieliła się w tę postać w serialach Mandalorian i Księga Boby Fetta. A to się nie tłumaczy Mandalorianin? No ale nieważne. Szczegóły fabuły są na razie trzymane w tajemnicy, oczywiście, że tak. Również zagrają Ray Stevenson, Natasha Liu Bordizzo i Mary Elizabeth Winstead. Asoki wam nie będę przedstawiał, bo akurat chyba nie ma potrzeby. Ja lubię, no jest kilka osób, które mówią, nie, beznadziejnie, ona zagrała słabiutko i nie podoba mi się jej cały koncept, no ale akurat ja jako, no nie powiem laik w świecie Gwiezdnych Wojen, ale znam filmy, widziałem animacje, ale nie zagłębiam się w książki, nie zagłębiam się w komiksy, w gry planszowe i tak dalej, więc raczej sobie odpuszczam, ale mi się akurat postać Asoki podobała. Zresztą uwielbiam Rosario Dawson, chyba ja pierwszy raz ją widziałem w Sin City, albo jest troszkę jeszcze wcześniej. Też jest w porządku. Jak ktoś jest normalny, jest w stanie aktora i jego pracę oddzielić od poglądów politycznych tegoż aktora, to sztur nie będzie go drażnić, byleby dobrze zrobił swoje. A zrobi dobrze, więc jak najbardziej. Tak, zgadza się, tutaj Olga pisze, pozdrawiamy TikToka, pozdrawiamy Planeta Vlog, również pozdrawiamy Cię. O, dziękuję bardzo za wszystkie polubienia na TikToku, jesteście super świetni. Dawid, kocham, jedyny powód, dlaczego to obejrzę, kocham Cię, Dawid, przekażemy. Cześć, Postalowy, witam Cię, do zobaczyska, dziękuję bardzo. Słuchajcie, tak akurat, bo Ada się zawija, jak widzicie, on ma takiego dolara, czy eskę, jest to jeden z wspierających, panie i panowie, i dziękuję bardzo wszystkim wspierającym, czy to na YouTubie, czy przez Patronite. Bardzo mnie cieszy właśnie, że, ja tutaj mam, to właśnie chciałem wam pokazać, dziękuję bardzo, że jesteście, że wspieracie kanał. Naprawdę, jeżeli chcesz, drogi widzu, muszę komentarz wyłączyć, to zapraszam do wspierania, czy to jeszcze to wyłączyć. Ja cię kręcę, ale się kręcę dzisiaj. Nie będzie. Do wspierania na Patronite, do wspierania na YouTubie, na TikToku jeszcze wspierania nie mam, nie wiem czy takowe jest, ale chyba tak. Także zapraszam, byłoby mi niezmiernie miło, aby kanał rósł w siłę i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, te wszystkie rzeczy. Dobra, ale lecimy dalej. Gdzie były te Gwiezdne Wojny? Tutaj były Gwiezdne Wojny, tutaj są, pokazujemy, już przechodzę do kolejnych informacji. Słuchajcie, powstaną 3 nowe filmy kinowe. Właśnie to zapowiedziano. Patrzymy. To jest akurat The Hollywood Reporter, panie i panowie. W Londynie cały czas oczywiście artykuły się będą odnosiły do tej akcji, imprezy w Londynie. Podczas spotkania z fanami szefowa Lucasfilm Kathleen Kennedy ogłosiła, że trwają prace nad 3 nowymi filmami kinowymi z uniwersum Gwiezdnych Wojen. No, ostatni to był Skywalker. I to po prostu, mimo że było kręcone w Irlandii i właściwie ja będę na wyspie Aran, na wyspach Aran, no to nie było dobre kino. Pierwszego wyreżyseruje, uwaga, próbuję, Sharim Obeid Chinoy, laureatka Oscarów za krótkometrażowy dokument Klinika spalonych twarzy i dziewczyna w rzece Cena wybaczenia. Także widzicie, Disney szuka już wszędzie. Jego akcja będzie rozgrywać się 15 lat po wydarzeniach przedstawionych w widowisku Skywalker Odrodzenie. Bohaterką filmu będzie grana przez Daisy Ridley Ray, której zadaniem stanie się odbudowanie zakonu Jedi. Zaraz. Kuła. Czy czasem pani Kathleen Kennedy nie tak dawno mówiła, że Skywalker się już skończył, że już nie będziemy w ogóle poruszali tego świata, że kolejne filmy będą tworzyły, rozbudowywały uniwersum, że nikt się już nie pojawi i tak dalej, i tak dalej. Czy tak nie było? Czy tak nie było czasem? No kurde, było. A tu nagle, proszę bardzo, okazuje się, że można. Jak widać, pewnie ktoś stwierdził, słuchaj, ale Mandalorian się fajnie obejrzał. Obi-Wan też. Boba Fett, okej, o tym nie będziemy mówili. Parszywa zgraja też i to cały czas jest świat Skywalkerów, że tak powiem, no to może tutaj będziemy się trzymać. No, po prostu masakra. Drugi projekt nakręci Dave Filoni, współtwórca m.in. Mandalorianina, Księgi Boba Fetta oraz Asoki, a także on jest bardzo zaangażowany w animację, które zadebiutuje w sierpniu na Disney+. Film ma być kulminacją wydarzeń przedstawionych w wymienionych serialach, czyli Mandalorianin, Boba Fett i Ashoka, czy Ashoka, jak kto woli. Więc no, brzmi ciekawie. Projekt Mangolda,
ten od Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, także Logan Wolverine, będzie rozgrywać się 25 000 lat przed którąkolwiek z historii opowiedzianych do tej pory w filmach, serialach z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Widowisko ma być utrzymane w klimacie, widzę co dalej napisane, muszę powiedzieć, widowisko ma być utrzymane w klimacie biblijnych eposów i opowiadać o genezie mocy. Albo robią film 15 lat, albo 25 000 lat, wywalimy w przyszłość i lecimy, hej. Grubo, naprawdę grubo po prostu jest, ale no niech będzie. Przypomnijmy, że ostatnim filmem kinowym w świecie Gwiezdnych Wojen był Skywalker Odrodzenie z 19 roku, choć obraz zarobił ponad $1 miliard, nie spotkał się z ciepłym przyjęciem wśród fanów i recenzentów. Od tamtej pory Lucasfilm przygotowywał kilka nowych projektów, takich jak twórcami, którymi mieli być Patty Jenkins, Rian Johnson, Taika Waititi, Kevin Feige oraz David Benioff i D.B. Weiss. Żaden z nich nie wszedł jednak w fazę realizacji. No nie wiem co mam powiedzieć. No pewnie, że obejrzę, no bo to są Gwiezdne Wojny, no to wiadomo, że Gwiezdne Wojny się ogląda, bo Gwiezdne Wojny lubię i w tym momencie jestem na bieżąco z tym, co jest pokazywane, bo skończyły się już Parszywa zgraja, 3. sezon będzie ostatnim, a on dopiero w przyszłym roku. Mandalorianin również jest wyświetlany, również widziałem Andora. Przepraszam bardzo, ale się odbija herbatka. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy coś będzie fajnego. No, czas pokaże. Tutaj patrzę, co piszecie. Nie ma sprawy, Marcin. Aha, bo Lancel oczywiście również jest jednym z wspierających. On akurat nie ma znaczka, bo Lancel wybrał, że wspieranie na Patronite, mimo że akurat takie same są stawki tu i tu, ale Patronite ma dużo niższe oprocentowanie, panie i panowie. Krótko mówiąc, YouTube pobiera 40%, a Patronite bodajże 5%. Ostatni był The Last Jedi, epizod 9 się nie wydarzył, bo była telepatyczna wizja, która kazała, każdy zapomniał i wraca jako déjà vu. Super, naprawdę super. Hello, J.J. Abrams znowu jest producentem albo współreżyserem, bo znów koncept pierwotny znów do dupy trochę. No, nie mam pojęcia. Mam jeszcze kilka artykułów, więc mam nadzieję, że coś się wyjaśni w tym wszystkim. I wtedy przemówił do pra Skywalkera midi-chlorianin. Oto jest moc. Idź i nauczaj galaktykę, a nie przekazuj o niej przekazuj dobrą nowinę. Coś w tym jest, Jurku, coś w tym jest. Słuchaj, jak coś to zastrzegam, skopiuję ten tekst i wrzucę na koszulkę. Może będzie fajny. Witam cię, Kaiser Soze. O, Kaiser Soze, fajny nikt. To ja zrobię film o babce z czasów oświecenia z samych swoich. Tak, tylko i wyłącznie trzeba byłoby, bo tak to musi być jakoś pokazane. Słuchajcie, no tutaj jest oczywiście więcej szczegółów na temat tego filmu z Daisy Ridley w roli głównej. Czy mamy coś ciekawego? No nie, widzę, że akurat nie ma, no, to jest, bardziej się skupiają na Daisy Ridley niż na czymś pozostałym. Zobaczymy, czy coś innego może być. No, szefowa Lucasfilm, inaczej, Kevin Feige i Star Wars. Szefowa Lucasfilm nie chce filmu od szefa Marvela. Okazuje się, że Kevin Feige miał również swój film niby mieć nakręcony, no ale tak naprawdę tego filmu nie ma, więc zobaczymy, czy dalej coś tu jeszcze było wykminione, ale chyba tak. Nie wiem, coś jeszcze o Gwiezdnych Wojnach, tak. Mam nadzieję, że rzeczywiście, no bo tego jest dużo, tego jest bardzo dużo, no i co tu dużo mówić, oni muszą, ponieważ jeżeli popatrzycie Kathleen Kennedy 2019 rok, czyli w tym momencie 4 lata od ostatniego filmu, a wiadomo, że akurat Gwiezdne Wojny muszą być dopieszczone, jeżeli chodzi o efekty specjalne, więc kiedy zaczną tworzyć film, nawet dzisiaj, gdyby zaczęli kręcić, no to my go nie dostaniemy wcześniej niż w 2025 roku, a w tym czasie ile przecież filmów wyszło z Marvela, z MCU? Mnóstwo. Filmy, seriale, animacje, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie wyglądało sensownie. Kiedy po wielu, wielu latach stwierdzili, że zrobią Gwiezdne Wojny, czyli epizod 7, bardzo, bardzo czekałem na ten film. Potem się okazało, że dostałem po raz 3 to samo, co miałem przy okazji epizodów 4 i 6, więc stwierdziłem, że okej, no niekoniecznie chcę czekać, no ale wyszło jak wyszło. Słuchajcie, temat, który bardzo często się tutaj pojawia, czyli Gladiator 2. Zresztą Ridley Scott, dobrze wiecie, że nie darzę go wielką estymą, mimo że chciałem powiedzieć na planie, ale
właśnie zamek w Ker, o którym będzie jeden z odcinków filmowej Irlandii. To było miejsce, gdzie Russell Crowe gdzie Ridley Scott kręcił jeden ze swoich filmów. A teraz Russell Crowe o Gladiatorze 2 jestem trochę zazdrosny, bo Gladiator 2 powstaje i do tej pory wiedzieliśmy, że kręci Ridley Scott, że powraca Russell Crowe. Akcja będzie się toczyła po tym, co wydarzyło się w Gladiatorze. No ale uwaga, tutaj dla tych, którzy nie widzieli Gladiatora pierwszego, zdradzam, w Gladiatorze jego postać, czyli Maximus, grany przez Russella Crowe'a, oni go killim. Więc jak to możliwe, że Russell Crowe powróci? A słuchajcie, okazuje się, że portal Deadline podaje, że możliwe. Russell Crowe, który za Maximusa w Gladiatorze został nagrodzony Oscarem, skomentował powstający właśnie sequel. Wiadomo, że jego bohater nie pojawi się w filmie. Najpierw w Gwiezdnych Wojnach mówią nam, że nie ma już Skywalkerów, teraz wracamy. Tutaj nam mówią, jak najbardziej, Russell Crowe powrócił, teraz nie. Czyżby się nie zgodziła włoska firma Casucci? Mamona i Szmal? A może po prostu stwierdził, że jest bez sensu scenariusz? No nie wiadomo. Jego akcja tego filmu toczy się po wydarzeniach przedstawionych w oryginale. W planach nie ma też retrospekcji, w których Maximus mógłby wrócić. Crowe wyznał, że jest trochę zazdrosny. Jeżeli widzieliście film Egzorcysta papieża, no to wiecie, że Russell Crowe tak troszeczkę się zrobił większy, więc gdyby musiał przypakować, zrzucić tam kilkadziesiąt kilogramów do roli i pojawić się tylko i wyłącznie w epizodzie, to pewnie by się zdenerwował, więc się nie pojawił. Helcik, witam cię bardzo serdecznie. Więc no, jestem ciekaw, co Crowe powiedział. Słuchajcie, powiedział o swoich odczuciach według Gladiatora. Słuchajcie, jedyne co czuję w związku z tym filmem to lekka zazdrość, powiedział. Kiedy pracowaliśmy nad Gladiatorem, byłem znacznie młodszy i to było dla mnie wielkie doświadczenie. To coś, co zmieniło moje życie. Naprawdę. Zmieniło sposób, w jaki ludzie odbierali mnie i moją pracę. No i wiecie, miałem ogromne szczęście zaangażować się w wiele dużych filmów, ale to, jak wielki sukces osiągnęliśmy, jest niesamowite. Okej. A co wiemy o Gladiatorze 2? Za kamerą oczywiście stoi Ridley Scott, który będzie również producentem filmu. Autorem najnowszej wersji scenariusza jest David Scarpa, który napisał wcześniej dla Scotta Napoleona, a także Wszystkie pieniądze świata. Główną rolę zagra Paul Mescal. Nominowany w tym roku do Oscara za występ w filmie Aftersun. Przypadła mu rola Luciusa, czyli wnuka Marka Aureliusza, Richard Harris w tejże roli, syna Lucille, Connie Nielsen w tejże roli oraz siostrzeńca złego komodosa Joaquina Phoenixa w tejże roli. Dobra. W finale pierwszego filmu grany przez Russella Crowe'a generał Maximus ocalił bohatera przed śmiercią, jednocześnie mszcząc się na zabójcach swojej rodziny. Tak to rzeczywiście wyglądało. No i to oczywiście jest zwiastun pierwszego Gladiatora, ale nie pokażę. Powiem tak, od jakiegoś już czasu na filmy Ridleya Scotta nie czekam. Nie czekam z wytęsknieniem, z upragnieniem. To chyba stało się od czasów filmu Alien Covenant, Obcy Przymierze bodajże, taki jest tytuł, kiedy rzeczywiście tam się po prostu nic nie zgadzało, a były opcje, bo byli twórcy, którzy chcieli się wziąć za to i zrobić fajne filmy. Witam cię, Pawle. No, tym razem się nie udało i Ridley Scott się do tego wziął. Słuchajcie, facet od wielu lat odcina tylko i wyłącznie kupony. Kręcąc kolejnych obcych, nie, daj sobie spokój z tym, dziękuję bardzo. Teraz kolejna kontynuacja. Co dalej, co? Dostaniemy trzeciego łowcę androidów? Może, kto wie, czy dalej coś dostaniemy? No, ja już mam dość, ja już naprawdę mam dość. To jest jeden z tych twórców, który jak dla mnie był geniuszem. Naprawdę, tworząc na początku filmy był geniuszem, był genialny, był rewelacyjny. Nie bez kozery producenci przyszli na plan filmu Obcy ósmy pasażer Nostromo, zobaczyli, co się dzieje i z filmu kategorii B zrobili film kategorii A, dorzucili jeszcze kilka milionów i nagle powstało no, arcydzieło, bo nie czarujmy się, pierwszy Obcy jest bardzo dobrym filmem, a tutaj no nie wiem, zobaczymy. Już tutaj patrzę, co piszecie. Może powróci na przykład w snach lub coś takiego. No właśnie, jak widać, nie powróci w ogóle, co nie? W ogóle sobie odpuszczają całkowicie. Scott niech zostanie producentem, to mu dobrze wychodzi. No, albo niech przyjdzie na emeryturę po prostu, bo nie wiem, czy jeszcze chcemy oglądać Scotta, czy chcemy to jeszcze patrzeć, no bo tak już
Naprawdę jest grubo, naprawdę jest grubo i to nie w sposób dobry, ciekawy, dodatni, tylko po prostu taki se po prostu. Już tutaj patrzę, gdzie mamy kolejną rzecz ustawioną. No, nie mam to sobie, napiszę tutaj elegancko. I przejdziemy do kolejnego tematu. A kolejnym tematem, panie i panowie, będą miksy, a właściwie Marvel. I to nie Marvel, tylko Marvel, wytwórnia MCU i tak dalej, bo też rzeczywiście dzieje się mnóstwo w tym aspekcie. No, widać, skoro DC działa, no to oni też. DC przecież wypuściło świetnego Czarnego Adama, Black Adam, Shazam. Zauważyliście, że na kanale nie pojawia się recenzja Shazama? Jakoś tak chyba niepotrzebnie. Słuchajcie, Marvel nie zaskoczy, Galactus i Srebrny Surfer kontra Fantastyczna Czwórka. Ujawnili, kto się pojawi. Witam cię, Sebastianie, na TikToku. Witam, fajnie, że jesteś. Gadamy sobie tym razem o Marvelu. Słuchajcie, to jest artykuł The Direct. Jeff Snyder znów ujawnia tajemnicę Marvela. Tym razem rzucił nieco światła na planowane widowisko Fantastic Four, który trafi do kin w 2025 roku. Ogłosił, że wie, kto będzie przeciwnikiem głównych bohaterów. Jeff Snyder twierdzi, że słyszał, jak reżyser Fantastic Four, czyli Matt Shakman, marzy o prawdziwie kosmicznym widowisku. Dlatego też chce sięgnąć po doskonale znanych przeciwników superbohaterów, czyli Galactusa i Srebrnego Surfera. Jeżeli nie pamiętacie albo nie wiecie, to Galactus to taki ogromny taki byt, który zjada planety. Więc no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. On pojawił się w drugiej części Fantastycznej Czwórki. Srebrny Surfer również. Głosowi Surfera, Surferem był Lawrence Fishburne, jeżeli mi pamięć nie myli, głosowo oczywiście. Film ma również klimatem odwoływać się do lat 60. ubiegłego wieku, czyli okresu narodzin komiksowych superzłoczyńców. Galactus i Silver Surfer pojawili się bowiem na kartach komiksów Marvela w 1966 roku. Schneider wypowiedział się również na temat zmiany scenarzysty projektu. Jego zdaniem tekst przygotowany przez Kaplana i Springera był dobry, jednak Kevin Feige i Shakman chcieli go wznieść na wyższy poziom i dlatego zdecydowali się by przerobił go scenarzysta Awatara Istoty Wody. Czy ja wiem? Groszek, witam cię bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Dziękuję za wszystkie serducha, czy łapy, czy polubienia na TikToku. Przez wiele lat mieliśmy tak z Batmanem, że jak powstawał nowy, to Joker. Tych Jokerów już było mnóstwo. Czy rzeczywiście, czy są tutaj fani, panie i panowie, czy są tutaj fani komiksów? Czy w świecie Fantastycznej Czwórki nie ma ciekawszych bohaterów, super złoczyńców? No wydaje mi się, że są i mam nadzieję, że coś wymyślą, ale tutaj jest kilka słów na temat Galactusa i Surfera. Galactus jest jedną z najważniejszych postaci stworzonych w czasach komiksowej Srebrnej Ery. To istota o boskich mocach, która zdolna jest wyssać całą planetę z życiodanej energii. W 2009 roku w rankingu IGN na największych komiksowych złoczyńców zajął 5. miejsce. Srebrny Surfer jest postacią silnie powiązaną z Galactusem i jest jego heroldem. Przejmując tę rolę, uratował swoją rodzinę, planetę przed losem, jaki Galactus zamierzał jej zgotować. No cóż tu dużo mówić, no czekam, bo może będzie ciekawie, no gorzej nie będzie niż było w poprzedniej części. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Zaraz patrzę, co piszecie, jakie tutaj są rzeczy. Elo, Shazam to piękna, rodzinna komedia. Komedia, raczej tak. Marcin, a propos X, widziałeś obsadę Maxine, czyli trzeciej części trylogii Ty Westa, a 24 poszło na grubo. Będziemy o tym za chwilę nocturno mówić, bo też jest dużo rzeczy. Pamiętam doskonale Srebrnego Surfera, oglądałem animację bardzo starą, jako dzieciak uwielbiałem. A propos Batmana, czekam na Pingwina, ale dopiero w 24. No, wygląda dobrze, zwiastun wygląda naprawdę kozacko. Wygląda to wszystko dobrze i mam nadzieję, że będzie super fajnie. Teraz lecimy dalej, bo pogadamy sobie o Deadpoolu, bo Deadpool oczywiście powraca. Trzecia część, portal Deadline i ważne jest, ja to muszę się wychylać, bo to jest kamera do TikToka, ważne jest, że Deadpool ma dostać R-kę, czyli ma być filmem tak samo jak 1 i 2 od 18 roku życia, bo Kevin Feige powiedział, gdy Deadpool dostanie swój film, to będzie po prostu jechanie po bandzie tak jak do tej pory. Kiedy go wcielimy do X-Menów, Avengerów, do MCU, no to będzie troszeczkę stonowane, ale póki ma solowe filmy, to będzie po prostu na grubo. Wygląda na to, że Ryan Reynolds kompletuje całą paczkę z pierwszego Deadpoola. W trójce powrócą bowiem Morena Baccarin i Stefan Kopicic,
czyli odpowiednio Vanessa i Colossus. Ale jak? Przecież Vanessa nie żyje. Słuchajcie, plotki o występie Moreny Baccarin w Trójce krążyły od jakiegoś czasu. Teraz dostaliśmy jednak oficjalne potwierdzenie jej udziału. Aktorka powróci jako ukochana Wade'a Wilsona, Vanessa Carlyle. Stefan Kupicic z kolei raz jeszcze wystąpi jako Piotr Rasputin, czyli Colossus, członek grupy X-Men, który towarzyszył Deadpoolowi w 2 poprzednich filmach. Reynolds ogłosił niedawno, że w filmie pojawią się również Karan Sony i Leslie Uggams, którzy ponownie zagrają Dopindera i niewidomą Al. Morena Baccarin wystąpiła niedawno w serialu The Endgame. Okej, w porządku. A co wiemy o Trójce? Proszę bardzo. Póki co nie wiemy, o czym będzie film Deadpool 3. Po jaką cholerę wpisujecie w artykule, co wiemy o filmie, nie wiemy, o czym będzie. Naprawdę, poprawiają mi dzisiaj humor. Myślałem, że będę bluzgał, że ciągle kontynuacje, nowe wersje, a tutaj taki pięknie jest. Scenariusz filmu napisały siostry Wendy Molyneux i Lizzie Molyneux-Leglin, źle powiedziałem, znane m.in. z serialu Bob Burgers. Główną rolę zagra oczywiście Ryan Reynolds, który powróci do roli Deadpoola, a także Hugh Jackman, który ponownie wcieli się w Wolverina. Albo jak to mówi mój kolega, w Wolverina. Będzie to pierwszy film o Deadpoolu nakręcony po przejęciu studia 20th Century Fox przez Disneya. Fanów, którzy obawiają się, że przejście do uniwersum Marvela oznacza Deadpoola z kategorią PG-13, uspokoi swojego czasu Kevin Feige, czyli to co mówiłem, szef Marvela zapewnił, że Deadpool zachowa kategorię R. Reżyserem będzie Sean Levy. Razem z Reynoldsem współpracowali już kilkakrotnie. Pierwszym był Free Guy, a drugim Projekt Adam, który zadebiutował właśnie na platformach Netflix. Ponadto zadebiutował właśnie? Przecież ja to na Netflixie widziałem już z rok temu. Masakra. No ale zobaczmy. Ponadto w filmografii Lewiego są m.in. Noc w Muzeum, Giganci ze Stali, Starzyści oraz serial Stranger Things. Lewi wyreżyserował 6 odcinków. Pierwszego Deadpoola wyrysował Tim Miller, a 2 David Leitch. No, zgadza się, Tim Miller zrobił pierwszego, no i to potem wyglądało różnie, bo on potem zrobił ostatniego Terminatora, panie i panowie, a to już wyglądało bardzo, bardzo, bardzo dziwnie. Sekundkę, mi się herbatka skończyła. Ja akurat Deadpoola uwielbiam. Ja pamiętam, jak poszliśmy do kina, no i oczywiście wiedzieliśmy, czego się spodziewać, że Deadpool to nie będzie miły ten. Ludzie przyszli elegancko w garniturach, bo czekali pewnie, nie wiem, na kolejnych X-Menów czy coś, a tu nagle padają bluzgi, żarty o dupie Marynie i tak dalej, i tak dalej. Ludzie zaczęli wychodzić z kina. To było piękne naprawdę uczucie. Bardzo mnie ono rozbawiło. To się oczywiście działo. Słuchajcie, i nowe szczegóły na temat Blade'a, nowej wersji Blade'a. Królowa Krzyku dołączyła do uniwersum Marvela i obsady Blade'a, podaje Deadline. Gwiazda horrorów, dopiero co Nocturno pisał, X oraz Pearl dołączy do kinowego uniwersum Marvela. Mia Goth zagra w widowisku Blade. Gwiazdą jest oczywiście Mahershala Ali. Mia Goth to angielska aktorka, której w filmografii są m.in. takie filmy jak Lekarstwo na życie, High Life, Suspiria, Emma X, a także Pearl. Często grywa w filmach grozy, przez co uznawana jest za jedną z nowych tzw. królowych krzyku. Rola w nowej wersji Blade'a nie jest tym w kontekście wielkim odstępstwem od emploi aktorki, jako że przygody komiksowych łowców wampirów obficie czerpią z ikonografii horroru. Sekundkę, panie i panowie. Zaraz wrócę, bo coś tam się dzieje. Ale moment, zaraz wracam.
I już jestem, panie i panowie. No niestety czasami tak jest, że dziecko się obudzi w nocy, no i wtedy jest jak jest. Marvel, wracamy. Ale jesteśmy już przy Blade'zie. Gdzie tutaj byliśmy? Aha, okej. Jak to zwykle bywa w przypadku podobnych ogłoszeń castingowych, na razie nie ujawniono, w kogo wcieli się aktorka. Nie znamy również szczegółów fabuły. Dobra, słuchajcie, to jest akurat informacja, to jest news, który mnie bardzo poruszył, ponieważ na Twitterze już było, co w ogóle bez sensu, jak ona może być, jak wrzucacie, jak możecie wrzucać Miego do Blade'a, przecież Blade jest czarny, ona biała, w oryginale nie było. Tak się zastanawiam, ludzie, przestańcie pieprzyć głupoty. Po pierwsze, nawet nie powiedzieli, kogo ona zagra w tym filmie. Czy będzie to rola duża, czy będzie to rola mała, a wy już takie rzeczy piszecie. Naprawdę za chwilę będzie jeszcze przy okazji innej informacji. Ludzie czasami po prostu, domyślam się, że to był pewnie jeden z tych, co wiecie, wyłączył telewizor, włączył myślenie. No ale po prostu masakra, ludziom się przekręciło. Fajnie, super, bo rzeczywiście rośnie ta obsada i to w dobrym rzeczywiście kierunku. Podoba mi się to, jak to jest zarządzane. Tam były perturbacje oczywiście, no bo wiadomo, że był problem chyba z reżyserem, scenarzystą, no ale w końcu się coś udało. Mam nadzieję, że będzie fajnie. Już patrzę tutaj, co piszecie, panie i panowie. Jak ktoś nie grał, polecam gierkę Deadpool, pomimo że gra to taki średniak, jest spoko odwołanie do komiksu. No to trzeba byłoby skorzystać. Ostatnio grałem w Logana. Znaczy ostatnio, jakiś czas temu, w Wolverina przecież. Blade to jak dla mnie jedyny oprawiony film o wampirach. No rzeczywiście dobrze, poza trzecią częścią, bo trzecia część akurat ta z Ryanem Reynoldsem jest po prostu beznadziejna i się do niczego nie nadaje. Kot wyszedł myszy harcują? Nie, młody się obudził i co mi się chyba śniło. Blade to dla mnie jedyny prawilny film o wampirach. Oprawiony miał być prawilny, dobrze. Raczej go do małej roli nie wezmą. No domyślam się, że nie, ale wiesz, no stwierdzenie, że o nie, bo tam obsada musi mieć taki, a nie inny kolor skóry, to jest dla mnie po prostu paranoja. Tak jak John Leguizamo stwierdził, że John Leguizamo, czyli facet, który wystąpił w Super Mario Bros., tym oryginalnym z 1993 roku, stwierdził, że on nie będzie oglądał nowej wersji, ponieważ w tym filmie nie pojawiają się w ogóle głosowo aktorzy latnoscy. Czemu tak może? Czemu tak? Myślę, ja cię kręcę, człowieku, co ci się odkleiło, zajmij się czymś innym, ale widać, że ludzie nie mają rzeczywiście chyba o czym gadać, no bo jakoś tak wychodzi, że że po prostu trzeba o głupotach się zajmować. Wiecie, jak nie mówią, to trzeba coś powiedzieć, żeby mówili i wtedy już jest super. Tak mi się pewnie wydaje. No ale tak mi się tylko i wyłącznie wydaje, bo rzeczywiście tak nie jest. Słuchajcie, co nam jeszcze zostało, bo kilka tematów się jeszcze pojawi. Zaraz będziemy gadać o Robocopie, o Gwiezdnych Wojnach, czemu by nie, o tym, że HBO Max znika, będzie Gra o Tron, no bo musi być, Harry Potter, nie zabraknie, jak najbardziej. Będziemy troszkę gadać o horrorach oczywiście, bo nie mogłoby być. Nowy film Jamesa Wana, o tym, że Mia Goth jest na planie filmu Maxine. Panie i panowie, o obecności, o Insidious i jeszcze sobie pogadamy o Wężach 2023, o nowym Słonecznym Patrolu, między innymi, ale zaczniemy od Robocopa. Nie tylko Władca Pierścieni, Amazon odświeży Robocopa i Gwiezdne Wojny, pisze Deadline. No i tutaj za bardzo nie wiem jak do tego podejść, bo o ile znam oryginalne Robocopy, znam oczywiście serial Robocop, nawet kojarzę mini serial Prime Directives, no i tą nową wersję, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W marcu zeszłego roku Amazon za $8,5 miliarda kupił MGM. Jak tłumaczy Jeff Bezos, główną motywacją do przyjęcia MGM była bogata medialna biblioteka studia, w której znajduje się m.in. Bond i Rocky Balboa. Dziś ujawniono, myślałem, że znowu, że Amazon Studios trwa praca nad spożytkowaniem tych zasobów. Rozwijane są projekty oparte na takich tytułach jak, i tutaj słuchajcie, bo to nie tylko te dwa, ale tego jest dużo. Lecimy. Robocop, czyli nowa wersja albo serial, albo coś, mam nadzieję, że dowiemy później. Robocop, Gwiezdne Wrota, Legalna Blondynka, Sława, Barbershop, Siedmiu Wspaniałych, Różowa Pantera i Afera Thomasa Crowna. Więc
lecą po całości. Podobno do Amazonu zgłosili się pierwszoligowi twórcy zainteresowani pracą przy nowych wersjach swoich ulubionych tytułów. Równocześnie Amazon testuje potencjał kolejnych projektów w oparciu o własną bazę talentów. Każdy z tytułów jest traktowany indywidualnie, niektóre mają szansę powrócić jako seriale, inne jako filmy, a niektóre w obu wersjach. No zobaczymy jak to będzie. Też zobaczymy zaraz na TikToku, bo przeważnie w okolicach 1,5 godziny się kończy live, ale mam nadzieję, że tym razem nie będzie, bo tam też nie powinno być limitów. To według Robocop, to według Amazona jeden z projektów z potencjałem zarówno filmowym, jak i serialowym. Na pierwszy ogień poszedłby jednak serial. Pierwszy film w serii powstał w 1987 roku, oczywiście zrobił go Paul Verhoeven, a w roli głównej wystąpił Peter Weller, który niedługo pojawi się jako Robocop, oczywiście w grze. Tam użyczył głosu. Potem były jeszcze 2 kontynuacje i nowa wersja oraz wersja serialowa, aktorskiej i animowanej. No ale też jeszcze był ten Prime Directives. Odwrotnie wygląda sytuacja w przypadku Gwiezdnych Wrót. W tym wypadku najpierw miałby powstać film, a dopiero potem serial. No tak, bo tutaj był tylko wyłącznie jeden film, ale za to serial miał mnóstwo sezonów, a więc pewnie nie chcą niepotrzebnie mnożyć bytów. Oryginalne Gwiezdne Wrota miały premierę w 1994 roku. Za kamerą stał Roland Emmerich. W rolach głównych wystąpił Kurt Russell i James Spader. Film doczekał się kilku sequeli direct to DVD, ale że oni pięknie tłumaczą, prawda? Super. Oraz serialowych kontynuacji Gwiezdne Wrota Atlantyda, a także Gwiezdne Wrota Wszechświat. Przyznaję się bez bicia, nie widziałem żadnego odcinka serialowego Gwiezdnych Wrót. Nie wiem, jak to było u was, panie i panowie, dajcie znać. Trwają też dyskusje na temat reaktywacji pomysłu na 3. część serii Legalna Blondynka. Ale w tym przypadku Amazon również widzi szansę na serial. Dotychczas powstały 2 filmy, w której gwiazdą była Reese Witherspoon. Wśród dotychczasowych produkcji Amazon Studios znajdują się m.in. Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy, The Boys, The Expanse, Reacher i Koła Czasu. Ja akurat na Amazonie oglądam jeszcze The Rig. Chyba Platforma jest wiertnicza, taki polski tytuł. Rzeczywiście dosyć fajnie. Na powrót w formie serialowej mają szansę również Sława i Barbershop, a także 7 Wspaniałych. Trwają też podobno rozmowy na temat nowych filmowych wersji Afery Thomasa Crowna, Różowej Pantery, być może w wersji animowanej i Ducha. Zobaczmy, czy chodzi o tego Ducha. Tak, Poltergeist, ten, którego Steven Spielberg był producentem. Jak pisaliśmy w marcu, na etapie rozwoju są również ekranowe uniwersa. Tutaj akurat chodzi o serię Creed. W jego skład miałby wchodzić zarówno projekty kinowe, jak i telewizyjne, produkcje fabularne oraz animowane, m.in. film o przygodach Iwana Drago oraz jego syna Wiktora. W planach jest również m.in. serial anime, a także projekt poświęcony córce Adonisa Creeda. Chwilowo Amazon nie jest zainteresowany serialową wersją przygód Jamesa Bonda. Dużo. No naprawdę dużo. Dużo tutaj piszą. Cześć Joanno, witam cię bardzo serdecznie. No, skoro wydali 8,5 miliarda, no to musi się zwrócić, tak? Ja pamiętam, kiedy Disney kupił Lucasfilm, no to rzeczywiście oni dali też kilka miliardów, ale potem wypuścili pierwszą część, czyli pierwszą pod swoją egidą, czyli 7. część, no i się okazało, że sam tylko i wyłącznie ten film zwrócił się cały zakup. No grubo, naprawdę grubo, tutaj widać, że Amazon szaleje. Nie jest to super popularna platforma, chociażby w Polsce, z tego względu, że no jest różnie z językiem polskim na tej platformie. Jeżeli znasz inne języki, na przykład znasz angielski, chcesz oglądać filmy amerykańskie, angielskie i tak dalej, nie ma problemu, ale polskim z tym jest akurat bardzo, bardzo, bardzo różnie. Zresztą poczyniłem jakiś czas temu odcinek, gdzie informuję, jak można założyć konto na Amazonie. Jeżeli nie masz, to możesz sobie sprawdzić. Tam mi się w tym momencie przedłużyła subskrypcja. Słuchajcie, 49 zł za rok. Kurczę. To coś pięknego, ale tutaj wrzucają tyle tytułów, że aż no, strach się bać. Zatrzęsienie. Jeżeli kiedy już, bo nie jeżeli, tylko kiedy, bo Bezos jest dosyć sprawnym biznesmenem, kiedy Amazon osiągnie swoją, że tak powiem, optymalną moc przerobową, no to drżyjcie wszelkiego rodzaju Netflixy i tak dalej, i tak dalej. Nie cierpię Legalnej Blondynki, pisze You Eagle. No widzisz, ja akurat tak, w kinie to widziałem. Ja poproszę Cross, Pink i Black. No może by się powstało. I jak wypada platforma? Warto zobaczyć. Lubię tego aktora, co grał ochroniarza Denis Targaryen. Wiesz co, obejrzałem już chyba mi zawsze jeden odcinek. Dobry klimat ma. Nie wymyślałem koła na nowo, ale dobry klimat ma. Może być jak najbardziej. Więc zobaczymy, jak to będzie
jak to będzie wyglądało dalej. Z tego co wiem, na razie jest dobrze, do tego stopnia, że już drugi sezon jest zamówiony, że będzie, że się pojawi, także tylko zaszaleć. Tutaj teraz patrzę, ale dobrze, słuchajcie, teraz słów kilka o HBO Max. Ja wiem, że lubicie mówić HBO Max i tak jest wszędzie w reklamach, ale ja wyznaję zasadę, że będę mówił, wiecie, jak Andrzej Wajda. Jestem Polakiem, więc będę mówił po polsku, czy jakoś tak. Ale słuchajcie, no tak, koniec HBO Max, koniec, dziękuję bardzo. A to tylko dlatego, że teraz już nie będzie HBO Max, będzie Max. To jest naprawdę zabawne, bo do niedawna mieliśmy HBO Go, potem wielka zmiana, nie, to już jest przeszłość. Przyszłością jest HBO Max. A teraz się okazuje, że przyszłością już nie jest HBO Max, tylko Max. No, jakoś tak to rzeczywiście im wyszło, tak sobie wymyślili, ale niech będzie. Koniec HBO Max, nadchodzi Max, teasery detektywa i gremlinów, jak podaje właśnie ładnie Deadline. David Zaslav, szef Warner Brothers, ogłosił wyczekiwaną od dawna informację o tym, kiedy platforma HBO Max zniknie z amerykańskiego rynku i co ją zastąpi. Domyślam się, artykułu jeszcze nie czytałem, domyślam się, że ogólnie poza nazwą się niewiele zmieni. Max ma zaprezentować użytkownikom połączoną ofertę platform HBO Max i Discovery+. Pierwotnie nowa usługa miała zastąpić pozostałe platformy. Po badaniach konsumenckich Warner Bros. Zdecydowali jednak, że Discovery+ będzie można w dalszym ciągu korzystać oddzielnie. Okej, no dobra. Max wystartuje w Ameryce 23 maja. Oferowane będą 3 plany płatnicze. Domyślam się, że w Polsce będzie podobnie. Max Ad Lite, od advertisement, czyli od reklamy, za $9,99 oczywiście. Z reklamami równolegle można korzystać na 2 urządzeniach. Max Ad Free za $15,99. Bez reklam równolegle można korzystać na 2 urządzeniach. Max Ultimate Ad Free za $19,99. Bez reklam równolegle można korzystać na 4 urządzeniach. Dotychczasowi użytkownicy HBO Max mają zachować osobiste ustawienia, profile, historię oglądania i listę obejrzenia. Warner Brothers zapowiada, że średnio miesięczny użytkownicy Max otrzymają 40 nowości. No więc tak jak łatwo pomyśleć, powiedzmy 1,5 produkcji nowej na dzień, więc całkiem sensownie. W czasie prezydencji Max zaprezentowano został krótki zwiastun 4. sezonu serialu Detektyw noszący tytuł Kraina Nocy. Oczywiście to jest streszczenie, nie będę o tym mówił. Kolejnym projektem, który zaprezentowano podczas wydarzenia jest serial The Regime, dotąd znany pod tytułem The Palace. Serial, którego gwiazdą jest Kate Winslet, przedstawia rok życia za murami pałacu nowoczesnego europejskiego reżimu, który zaczyna upadać. Sekundkę, muszę łyknąć herbatkę. Kosymierzy, witam Cię bardzo serdecznie. Bo ten live jest jednocześnie i tutaj. Jest na YouTubie i na TikToku. W dniu startu Max na platformie zadebiutuje najnowszy animowany serial Gremliny Secret of the Mogwai, czyli Gremliny Sekrety Mogwaja. Akcja serialu osadzona została w Szanghaju lat 20. ubiegłego wieku. To tam rodzina Wing spotyka młodego Mogwai imieniem Gizmo. Sam Wing, czyli młody pan Wing z filmu Gremliny, podejmuje się niebezpiecznej misji doprowadzenia Gizmo do domu. Co jeszcze? Ekranizacja nagrodzonej Pulitzerem powieści Viet Thanh Nguyena The Sympathizer opowiada o zmaganiach w połowie francuskiego, w połowie wietnamskiego komunistycznego szpiega podczas ostatnich dni wojny w Wietnamie i wygnaniu do Stanów Zjednoczonych. Okej, niech se będzie. Podczas wydarzenia ogłoszono również, że 23 maja na platformie Max zadebiutuje wydawisko DC Shazam Gniew Bogów. Premiera kinowa filmu miała miejsce w połowie marca. W Stanach zarobił dotąd $57 milionów, kolejne 71 pochodzi z rynków zewnętrznych. Czyli no, jak popatrzycie, niecałe 160, czyli słabiutko, panie i panowie, słabiutko. No, ale lecimy dalej, bo to nie tylko to. W czasie prezydencji Max ogłoszono, że wrócimy do świata znanego z przebojowego sitcomu Teoria Wielkiego Podrywu, czyli The Big Bang Theory, panie i panowie, czyli Sheldon i tak dalej. Rajesh, Kutrapali. Chuck Lorre szykuje nowy show na potrzeby nowej platformy, ale na razie nie podano żadnych dodatkowych szczegółów. No to ja wam w tym momencie już powiem, bo skoro to nie podano, będzie to Młoda Penny, czyli będą to przygody młodej Penny, którą w serialu wciela się Kelly Cuoco.
Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, młody Sheldon się przyjął i wygląda to całkiem sensownie. Bono i Gavin Friday przygotują dla Max i Cartoon Network krótkometrażową animację Peter and the Wolf. Będzie to nowoczesna wariacja na temat Piotrusia i Wilka. Max i Discovery ID szykują serial True Crime Lost Women of Highway 20. Gwiazdą projektu będzie Octavia Spencer. No więc rzeczywiście trochę się tutaj rzeczywiście dzieje. Mnóstwo rzeczy zapowiedzianych, ale czy to jest to, co my chcemy? No, dla nas to niespecjalnie cokolwiek robi. No, w Polsce Discovery Plus nie istnieje, więc czy to się nazywa Discovery Plus, HBO Max czy HBO Go, po prostu to jest tylko i wyłącznie jedna rzecz i tyle. No. Jakoś tak się specjalnie z tym się nie ruszam, ale słuchajcie, co dalej, panie i panowie, co dalej potwierdzili, to no, mówiłem wam wcześniej troszeczkę i tym razem tylko i wyłącznie chcę to rozwinąć. Było wiele kontrowersji. Wiele osób przez to, co było napisane na Twitterze, stwierdziło, nie, Harry Potter must go home, dziękuję bardzo, ale Harry Potter, panie i panowie, powraca i to powraca tym razem jako serial. Tak, zgadza się, podaje Deadline. To, czego obawiały się rzesze fanów, stało się faktem. Podczas imprezy ujawniającej szczegóły platformy Max, która zastąpi HBO Max, oficjalnie potwierdzono, że cykl Harry Potter zostanie zekranizowany na nowo. Będzie wesoło. Szefowie Warner Bros. Zapowiadają, że fanów czeka trwająca dekadę przygoda, która będzie wierną adaptacją cyklu powieściowego J.K. Rowling. Sama autorka, choć w mediach społecznościowych budzi kontrowersje, będzie z serialem związana jako producentka wykonawcza. I słuchajcie teraz, projekt będzie miał całkowicie nową obsadę, nie będzie w żaden sposób powiązany z cyklem kinowym. Punktem odniesienia mają być dla niego książki. Zobaczymy, bo słyszałem, że jedna książka to ma być jeden sezon, więc troszeczkę to potrwa. Cieszymy się, że możemy dać widzom okazję do odkrycia Hogwartu w zupełnie nowy sposób. Harry Potter jest kulturowym fenomenem i jest jasne, że świat ten cieszy się niesłabnącą miłością. Powstający we współpracy z Warner Bros. Serial Max Original zanurzy się głęboko w każdą z kultowych książek. No zobaczymy. Tutaj oczywiście nie ma, jest tutaj streszczenie, więc nie będę się zagłębiał w to, o czym jest Harry Potter, bo chyba każdy wie. Każdy z tomów ma być przeniesiony jako jeden sezon, jak już mówiłem wcześniej. Całkowicie nowa obsada. Domyślam się, będzie inne podejście, pewnie inne budżety. No, mam nadzieję, że będzie ciekawie. 8 filmów o przygodach Pottera nakręconych w latach 2001-2011 zarobiło w kinach na całym świecie 7,7 miliarda dolarów, czyli 7 miliardów 700 milionów. Poważny pieniądz, naprawdę dużo, rzeczywiście bardzo dużo. Fenomen serii sprawił, że wytwórnia Warner Bros. Podjęła decyzję o realizacji tzw. spin-offu. Akcja Fantastycznych Zwierząt rozgrywała się kilkadziesiąt lat przed wydarzeniami z Harry'ego Pottera. No ale tutaj akurat już było na 2 razy. A jak jest u was? Czy są jacyś tutaj fanki Harry'ego Pottera? Dajcie znać. Nie mogli wymyślić czegoś nowego, zamiast mieć historię, którą już znamy? No jak widzisz, nie. No. Na czym to polega, że oni to wszystko robią po raz wtóry i tak dalej, więc no rzeczywiście zastanawiam się po co, po jaką olerę. No ale jak widać włoska firma Mamonna, Casucci i Szmal musi się zgadzać, więc i tym razem rzeczywiście tak to jest, panie i panowie. Słuchajcie, teraz troszeczkę ponarzekamy, ale w dobrym, że tak powiem, dobrej wierze, w dobrym sposób. Pogadamy sobie o Wężach 2023, panie i panowie. Będzie rzeczywiście, mam nadzieję, ciekawie. Węże 23. Patryk Wega pokonał Ducha Świętego i Najświętszą Maryję Pannę. Amen. Podaje akurat opracowanie z Facebooka. Jest to artykuł filmowy. W sobotę w Warszawie ogłoszono laureatów Węży, czyli nagrody przyznawane za najgorsze dokonania filmowego roku. Wielkim wygranym okazał się Patrycjusz Wegeta i jego Niewidzialna wojna. Ja wiem, jeszcze nie widziałem tego filmu, obejrzę go, obiecuję, że go obejrzę. Muszę. Dominacja filmu Niewidzialna wojna nie powinna dziwić. Obraz był bowiem liderem nominacji, zdobywając ich aż 13. Ostatecznie skończyło się na Wężach w 7 kategoriach. Słuchajcie, 7 kategorii. Po prostu masakra. Jedynymi innymi tytułami, które wyróżniono w co najmniej 2 kategoriach są 365 dni ten dzień i kolejne 365 dni.
robiłem recenzję którejś części. Tym samym bez nagrody jest Najświętsza Maria Panna, którą twórcy Powołanego podali jako jedną z producentek. Mogła więc otrzymać węża za najgorszy film. Bez nagrody jest też Duch Święty, którego twórcy Powołanego uznali za autora scenariusza. O ja pierniczę, czekajcie, Powołany. Co to jest? Co to jest w ogóle? Religijny, fabularyzowany dokument. O co tutaj chodzi w ogóle? Aż nawet chyba nie chcę wiedzieć. Ale słuchajcie, dobra, lecimy, panie i panowie. Do ciekawej sytuacji doszło w kategorii najgorsza rola Rafała Zawieruchy. W głosowaniu wygrał jego występ jako Patryk Wega w filmie Niewidzialna wojna. Jednak organizatorzy zmienili ten werdykt. Jak czytamy we wpisie na Facebooku, po dogłębnej analizie sytuacji w tej kategorii zdecydowaliśmy się jednak, że Rafał Zawierucha powinien przegrać w kategorii najgorsza rola Rafała Zawieruchy. Głosami akademików wygrały tu rola Patryka Wegi w filmie Niewidzialna wojna. Rzecz w tym, że rolę Patryka Wegi w tym filmie wcieliło się w sumie aż 6 aktorów. W tej sytuacji z dużą przykrością obejrzeliśmy ten film jeszcze raz i zdecydowaliśmy, że najbardziej wyróżnił się w tej roli Hubert Zyśk i to jemu ostatecznie należy się nagroda w tej kategorii. Słuchajcie, teraz lista laureatów, więc tutaj będzie naprawdę zabawnie. Mam nadzieję, że będzie zabawnie. Wielki Wąż, Niewidzialna wojna. Reżyseria Patryk Wega, Niewidzialna wojna. Scenariusz, dokładnie, dobrze mówicie. Scenariusz Niewidzialna wojna, Patryk Wega. Sequel, prequel bądź ta sama historia, 365 dni, ten dzień. Rola męska, Rafał Zawierucha, Niewidzialna wojna. Rola żeńska, Anna Maria Sieklucka, 365 dni, ten dzień, kolejne 365 dni. Duet na ekranie to 365 dni, ten dzień i kolejny 365 dni. Występ poniżej talentu Cezary Żak za film Gierek. Najgorsza rola Rafała Zawieruchy, Patryk Wega, Niewidzialna wojna. Hubert Zyśk, Niewidzialna wojna. Żenująca scena, Wega, który dla Jezusa odmawia seksu oralnego. Niewidzialna wojna. Aż się boję naprawdę, czego ja mam się spodziewać w tym filmie. Efekt specjalnej troski. Przemiana Wegi w grubego i z powrotem Niewidzialna wojna. Teledysk okołofilmowy w wartości. Kubańczyk, Ewelina Lisowska i DJ Slawik za film Miłość, Seks i Pandemia. Plakat Apoka Wiksa. Przekład tytułu zagranicznego. Pozwolicie, że nie będę próbował po francusku. Tytuł międzynarodowy Nobody's Hero, czyli biegacz, dziwka, Arab, mąż. Nasi tytułolodzy pokazali, że jest grubo. Witam bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich na TikToku. Prowadzisz live'a przez 90 minut. Pamiętaj o przerwie. Pamiętam, dziękuję bardzo. Dziękuję, drogi TikToku. No, co ja wam mam dodać, drodzy widzowie, na temat filmu Patryka Wegi? Ja wiem, że ja jestem winien wam recenzji tego filmu i winien jestem wam również live z Michem na temat Patrycjusza Wegety, no ale to musicie poczekać troszeczkę, bo jakoś chyba rzeczywiście no trzeba, naprawdę. Węże 2-3 to brzmi jak jakiś horror klasy Z. Na Amazonie chyba jest, Marcin, ten film. Mówisz o wojnie. Motyw jest taki, że nie wszystko, co jest w Polsce, mimo że mam polskiego Amazona, mogę obejrzeć. Na przykład ostatnio sprawdzałem, miał swoją premierę film dokumentalny o Robercie Lewandowskim. Mówię, obejrzę rzeczywiście, bo lubię dziwne rzeczy oglądać. Nie mam tego dostępnego, jest geoblokada, więc no nie zawsze tak jest. Za filmami nie przypadam, ale ostatnią grę grałem trochę i mi się mega podoba. To mowa oczywiście o Harrym Potterze. 365 dni, najlepszy film na świecie. Nie będę polimeryzował, nie widziałem pierwszej części, widziałem tylko jedną część, drugą albo trzecią. Fajnie to brzmi. Wielki Wąż, Niewidzialna wojna. No, jakoś tak to jest rzeczywiście, że coś w tym zabawnego jest, tak jak to akurat wygląda. No ale skoro tak chcą, to czemu nie? Słuchajcie, lecimy panie i panowie dalej, bo powracamy. Co prawda ostatnio oglądałem jakiś dokument na temat Pameli Anderson i było właśnie kilka słów poświęcone temu serialowi, a konkretnie właśnie serialowi Baywatch, czyli Słoneczny Patrol. Dostaniemy nową wersję. Tak, ja wiem, że dostaliśmy już nową wersję, ale dostaniemy nowszą wersję. Podaję deadline. Chyba nie sądziliście, że w dobie odświeżania starych hitów ten serial zostanie pominięty.
My? No skąd? No co ty, kurczę, wiedzieliśmy, że będzie. Filma Fremantle pracuje właśnie nad realizacją Baywatch. To nowa wersja serialowego hitu Słoneczny Patrol. Serial Słoneczny Patrol zleciła stacja NBC. Jego twórcami byli Michael Berg, Douglas Schwartz i Gregory J. Bonan. NBC nie było jednak zadowolone z oglądalności i serial został skasowany po jednym sezonie. Co? Jeszcze raz. Czy jest jakaś nowa wersja Słonecznego Patrolu, która teraz była robiona? Bo to akurat odnośnik przenosi nas do 11 sezonów tej z Hoffem. Nie kojarzę, ale tam było mnóstwo. No, chyba, że coś było po drodze, ale oczywiście Filmweb źle oznaczył. Producenci odkupili prawa i z pomocą All American Television oraz niemieckiego Beta Taurus przygotowali ciąg dalszy, który nadawany był w Ameryce w sieci stacji lokalnych. Był to strzał w dziesiątkę. Popularność serialu eksplodowała. Słoneczny Patrol szybko stał się też hitem na świecie. To pozwoliło tytułowi dominować w telewizji przez całą dekadę. Aha, czyli o to chodzi. No to już wiemy jaka jest zasadność. Słoneczny Patrol wiem o czym opowiadał. W tej wersji swoją pierwszą rolę zagrał Jason Momoa. Do historii przeszły zwolnione zdjęcia biegającej na pomoc ratowniczych, wśród których była m.in. Pamela Anderson i Erika Eleniak. Obydwie były króliczkami Playboya, a Erikę Eleniak możecie kojarzyć z takiego filmu jak Liberator, część pierwsza, ze Stevenem Seagalem, Tommy Lee Jonesem oraz Garym Busey'm. Wielką gwiazdą serialu był również David Hasselhoff, jak najbardziej. Serial doczekał się jeszcze w latach 90. tak zwanego spin-offu Nocny Patrol, który jednak nie odniósł równie dużego sukcesu, ale nie był najgorszy. Historię głównych bohaterów domknął film Słoneczny Patrol Ślub na Hawajach. W 2017 podjęta została próba odświeżenia marki w postaci filmu kinowego. W obsadzie komedii Baywatch Słoneczny Patrol znaleźli się Dwayne Johnson, Zac Efron. Mimo to film nie był hitem. No oczywiście, że nie był, bo jakoś tak się ludziom nie spodobało. Co wiemy o nowym? Proszę bardzo. Na chwilę obecną nie są znane żadne szczegóły projektu. No ja pierniczę, no ludzie. Co wiemy o nowym? Nie wiemy nic. No nie wiem. Kto będzie robił, gdzie będzie robił, dla kogo, dla jakiej platformy, nic nie wiemy. Liczą jednak, że któraś z platform kupi. No albo może jakaś stacja telewizyjna to napisane. No cudownie. Czy będę czekał na kolejną wersję Słonecznego Patrolu? Nie. Totalnie mam wywalone i tylko i wyłącznie mówię, żeby to przyjąć. Cześć bro, witam cię bardzo serdecznie, bo jakoś to nie wygląda super świetnie, nie jest to pomyślane dobrze, a poza tym to nie jest chyba dla mnie rzecz, która mnie specjalnie interesowała. No, przecież ten serial dał drzwi do kariery Pameli Anderson czy Eriki Eleniak, potem Pamela grała na przykład w Żylecie. Zaproś do połączenia, nie, czemu nie będę nikogo zapraszał. Pamela Anderson, Eryk Eleniak, potem Pamela grała na przykład w Żylecie czy w serialu VIP, a Eleniak w Liberatorze. No dokładnie, także wiesz, no. Po co, na co, no nie wiem, tak to jest napisane. Chociaż Żyleta też nie była rewelacyjnym filmem. Tak, dokładnie, Adalet. Wiemy, że nic nie wiemy i tak akurat jest podawane, ale to bardzo często się tak zdarza. Jak ostatnio gdzieś widziałem artykuł Lewandowski nie zagrał już więcej na Camp Nou. Myślę, kurde, co się stało? Wywali go do Barcelony? A tam się okazało po prostu w artykule na przeglądzie sportowym, że Camp Nou idzie do remontu. Nie będzie tutaj żadnych, że idzie i teraz będą grać na innym stadionie. No ale no akurat taki clickbait zawsze może być. No a czemu by nie? Słuchajcie, wiem, że czekacie. Wiem, że dużo osób czeka, aż muszę tutaj znaleźć. Teraz będzie kilka słów o horrorach i rzeczywiście jest dużo tutaj tematów. Zacznijmy może od 56 dni strachu i namiętności w nowej produkcji Jamesa Wana, jak podaje The Hollywood Reporter, a mam nadzieję, że Wana kojarzycie. Maestro kina grozy James Wan, czyli Piła, Obecność, Wcielenie, wybrał swój nowy producencki projekt. Będzie to adaptacja bestsellerowej powieści Katrin Ryan Howard 56 Days. Jest to thriller psychologiczny o gorącym romansie, który zmienia się w niebezpieczną grę. Opowieść o dwojgu ludzi rozpychających się łokciami w korpoświecie, którzy wplątują się w skomplikowaną intrygę. Nie wiadomo na razie, kto wyreżyseruje film. Nie poznaliśmy również obsady. No okej, w porządku, niech będzie jak najbardziej. Panie i panowie, Mia Goth na planie Maxine, kontynuacji X i Pearl. Podaje nam
Instagram tym razem akurat ma Facebook na podstawie tego. Są tutaj zdjęcia, panie i panowie, ale nie będę wam pokazywał, no bo wiadomo, jest i ono, oto Mia Goth na planie trzeciej części trylogii Ty Westa. A o czym powie Maxine? Zobaczymy, czy będziemy wiedzieli, czy tytułowa Maxine, aspirująca gwiazda filmów dla dorosłych, poznaliśmy już w X. Po krwawych wydarzeniach, które rozgrały się na farmie Pearl i jej męża, bohaterka rusza w stronę LA, gdzie ma nadzieję rozpocząć karierę aktorki. Projekt, podobnie jak poprzednie 2 części, wyprodukuje studio A24. Okej, w porządku. Mia Goth, która powróci do swojej roli, towarzyszyć będą Elizabeth Dembicki, Mosey Sami i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo fajnych osób, między innymi Kevin Bacon i Lily Collins, panie i panowie. Tutaj teraz jest opisane, o czym jest X i o czym jest Pearl. X robiłem recenzję, nawet widziałem, Pearl jeszcze nie widziałem, a powinienem, bo to jest druga część, także jest naprawdę trzeba obejrzeć, ale to nie koniec horrorów i nie koniec Jamesa Wana, można byłoby rzec, bo cykl horrorów Obecność dostanie serial na platformie Max, podaje The Hollywood Reporter. Ale dzisiaj długo gadamy, a czemu nie? Fajnie się z wami gada, więc nie mam problemu. A poza tym do pracy jutro nie śmigam. Horrorowe uniwersum Obecność rozrasta się. W czasie środowego ogłoszenia zastąpienia HBO Max platformą Max ujawniono, że powstanie osadzony w tym świecie serial. Projekt jak na razie jest... Czekajcie, zacznę. Serialowa Obecność. Co wiemy o projekcie? Projekt jest na razie na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nie jest z nim związany żaden scenarzysta. Tym samym na razie nie ma żadnych informacji na temat fabuły. Wiemy jedynie tyle, że serial będzie kontynuował opowieści zaprezentowane w filmach. Szef DC Studios i producent wykonawczy Obecności Peter Safran będzie producentem wykonawczym. Tę funkcję będzie też pełnił twórca uniwersum James i opętań, z jakimi zetknęli się w latach 70. i 80. Okej, w porządku, to wiemy. Uniwersum jest dużo, zresztą wszystkie filmy w cyklu Obecność zostały już omówione w ramach kultowych horrorów, a na to uniwersum składa się Obecność, Obecność 2, Obecność 3 na rozkaz diabła, Annabelle Narodziny Zła, Annabelle wraca do domu, Zakonnica, Topielisko, Klątwa La Llorony, ulubiony film Rafała, i zakończyło się również w tym momencie zdjęcie do Zakonnicy 2, a w przygotowaniu jest również Obecność 4. Oczywiście, jeżeli już te filmy się pojawią, gdy się już pojawią, będą omówione w ramach kultowych horrorów nadprogramowo. W powstaniu uniwersum kluczową rolę odegrał mistrz kina grozy James Wan. Nie tylko wyreżyserował on 2 pierwsze części, ale również piastował stanowisko producenta dotychczasowych spin-offów. Wszystkie filmy zarobiły na całym świecie ponad $2 miliardy, a jak na horrory to jest naprawdę bardzo dużo pieniądzów. Ten film to tragedia, jeśli chodzi o teksty, tym bardziej, Jurku, że to są tłumaczenia, bo dlatego ja tutaj podaję, że to jest na podstawie tego artykułu i takiego, więc a jak je to czytam na gorąco, no to trudno darmo, żebym to jakoś korygował. No jakoś tak słabo jest. X obejrzałem, film mnie nie porwał, ale dość obleśny momentami. No zgadza się. Dziś było wszystko, śmiech, szok, roastowanie, brakuje tylko łez i krwi. No i jeszcze nie zapominaj oczywiście o winie i o miodku, żeby już było jak Kubuś Puchatek w całości. Słuchajcie, znamy tytuł naznaczonego 5. Jaki horror czeka nas tym razem? Podaje Bloody Disgusting. Akurat Bloody Disgusting nie jest super rzetelną platformą, no ale dobra, okej, w porządku. Studio Sony Pictures ujawniło tytuł najnowszej odsłony z serii naznaczony. 5. część cyklu będzie zatytułowana Insidious The Red Door, czyli naznaczone, tak? Naznaczony czerwone drzwi. Zobaczmy, jak sobie poradzą nasi tytułolodzy. No, będziemy śledzić. Będzie to powrót Patryka Wilsona, który nie tylko wystąpi w filmie, ale również stanął za kamerą. Proszę bardzo, mówiliście o Keanu Reeves, że w Polsce Patryk Wilson bardzo często pojawia się w Polsce, ma żonę Polkę, zresztą czemu nie, lubi przyjeżdżać do Polski, mówi, że ma kilka ulubionych miejsc. Patrick Wilson pojawił się w 2 pierwszych częściach naznaczonego jako Josh Lambert. A tutaj też będzie reżyserował, panie i panowie. Akcja filmu ma rozgrywać się 10 lat po wydarzeniach z horroru Naznaczony 2. Josh Lambert odwozi swojego syna na idylliczny uniwersytet. Studenckie marzenia Daltona zmienią się jednak w koszmar, kiedy wracają wyparte demony z jego przeszłości. Okej, w porządku.
Scenariusz napisał Scott Teems, odpowiedzialny m.in. za Halloween, Zabija, a także Podpalaczkę. O i teraz rzeczywiście dobrze oznaczyli, tutaj widzę filmy, dobrze oznaczył. Podpalaczka z 2022 roku. No ale ocena 4 na 10, a Halloween Zabija, no to wiadomo jaki jest. Na podstawie pomysłu Lee Whannella. Dla Wilsona będzie to reżyserski debiut, światowa premiera 7 lipca 2023 i tak, panie i panowie, będzie omówiony. Seria naznaczony i tak dalej, i tak dalej. No w porządku, czemu nie? Jestem, jak to mówił Lechu, za, a nawet przeciw, bo ja lubię serii naznaczony. Obecność, ta trzecia nie była rewelacyjna. Już mówię, była omówiona w całości, no ale to już troszeczkę inaczej. Patrzę dalej, co tutaj się dzieje, co wam jeszcze chciałem pokazać. Tak, Gwiazda Krzyku dołącza do potwornego uniwersum, podaje Deadline. Gwiazda najnowszego filmu serii Krzyk Melissa Barrera ponownie ponawia współpracę z reżyserami cyklu Mattem Battinellim i Tylerem Gillettem. Ich nowy wspólny projekt to nie kolejna część horrorowej franczyzy, ale thriller o potworze, który powstaje dla studia Universal. Więc bardzo mnie to ciekawi. Fabuła projektu nie jest jeszcze znana. Why, Leo, why? For money. Ten nosił kiedyś tytuł roboczy Dracula's Daughter, czyli córka Drakuli. Opowiadał o córce słynnego hrabiego. Reżyserzy połączą siły z producentem Chadem Willą, który współpracował z nimi przy Krzyku. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Powstający projekt będzie jednym z nieformalnej serii nawiązującej do słynnych filmów Universal Monster, które studio produkowało od lat 30. do 50. Każda ze współczesnych odsłon jest samodzielnym dziełem, nie łączącym się w uniwersum. Nową drogę monstrum na kinowe ekrany utorował sukces Niewidzialnego Człowieka w 2020 roku. Najnowszym filmem studia jest kontynuacja historii hrabiego Drakuli, czyli Renfield. Ale jeżeli mnie pamięć nie myli, a akurat z tą jeszcze nie jest najgorzej, to pierwszym filmem w tym cyklu miał być Mumia. Miał być film Mumia z Tomem Cruise'em w roli jednej z głównych ról, no ale Tom się Cruise za bardzo w to wcinał i nie wyszło rzeczywiście dobrze, wyszło tak sobie, drodzy widzowie. No i potem stwierdzili, że zaczynamy od nowa. A skąd znamy Melissę Barrerę? Między innymi z takich filmów jak Krzyk, ten ostatni, In the Heights, Wzgórza Marzeń i czym jeszcze, Oddychaj, czy horror Obłąkana, panie i panowie. Więc rzeczywiście kilka jest filmów, które ona w swojej stajni ma. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie to ciekawa produkcja i dostaniemy klasowy horror, bo z nimi jest różnie. Naprawdę z nimi jest bardzo różnie. O tym Demeter mam bardzo mieszane uczucia. Widziałem zwiastun Demeter, Przebudzenie Zła, nowy horror o Drakuli, premiera w sierpniu. Nie widziałem, muszę właśnie sprawdzić. Ostatni klucz był najsłabszy? Chyba tak, rzeczywiście. No to nie wyglądało już dobrze. To co jakiś czas można zobaczyć. Nomen omen na HBO sobie śmiga, więc jakoś tak jest różnie. Nie widziałem wszystkich. Wiesz co, pierwsze dwie są dobre. Podoba mi się bez zdradzenia fabuły Zapętlenie, które jest właśnie w drugiej części. Wygląda to rzeczywiście dobrze, sensownie, fajnie. Mam nadzieję, że się kiedyś odważysz i obejrzysz, że rzeczywiście będzie to wyglądało dobrze. Dla ciebie oczywiście. Co YouTube mi zapasował tutaj? Proszę bardzo, tutaj dajemy, a nie na żywo, żeby leciała nie w ten sposób. Więc no, muszę przyznać, że dużo rzeczy, dużo się dzieje. No wiadomo, że są informacje, które o produkcjach, które będą za 2-3 lata, no i pewnie będziemy musieli troszkę poczekać, no ale mam nadzieję, że warto poczekać. Ja oczywiście powinienem powiedzieć na początku, że będzie spis treści w opisie, można tam sobie skakać te rozdziały, przełączać i wybierać tematy, które cię, drogi widzu, droga widzko, interesują, no ale to już oczywiście mi się wydaje, że to jest oczywista oczywistość. No, nie wiem, na TikToku się jeszcze tak do końca nie znam, że wybierać cele i tak dalej. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, panie i panowie. Słuchajcie, jutro, tak jak mówię, mam nadzieję, że się ogarnę i wjedzie. Co miał jechać? Aha, Egzorcysta Papieża. Więc tydzień będzie pracowity, bo chciałbym, aby w przyszłym tygodniu wyleciał Egzorcysta Papieża, D&D. No wiadomo, że wjeżdża ją ciekawostki o serii Władca Lalek.
i Reinfeldt, jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że to akurat będzie, wszystko mi się uda zrobić, uda mi się ogarnąć, bo tego rzeczywiście jest sporo. Już tutaj patrzę, co będzie, jakie będą premiery. Bo się boi 21 kwietnia, a także Martwe zło przebudzenie. Więc akurat bardzo ciekawe tytuły. Mam nadzieję, że mi się uda je na czas obejrzeć, bo potem widzę 28 jest Sisu, o którym dzisiaj wspominaliście, więc byłoby dobrze to zobaczyć, bo akurat wtedy nie ma żadnej ciekawej premiery, więc mam nadzieję, że to będzie, że się uda, panie i panowie, no bo trzeba robić nowe. Słuchajcie, nie samymi horrorami człowiek żyje. Powiedział Skruch, mówiąc, że będzie recenzja nowego filmu serii Evil Dead. Po prostu grubo, po prostu pięknie, więc widzicie, jak to jest. Dziękuję za wszystkie łapy w górę. Było już nas ponad 100 osób, pięknie. Na TikToku jest 18 polubień. Dziękuję bardzo. W tym momencie oglądać, bardzo mnie to cieszy, że oglądacie. Jest wesoło. My się oczywiście widzimy co tydzień, 21:30 czasu polskiego. Nie wiem, skąd oglądacie, czy z Polski, czy z Wielkiej Brytanii, czy z Irlandii, albo ostatnimi czasy z bardzo popularnego US of A. Także akurat bardzo mnie to, panie i panowie, cieszy, a my widzimy się, tutaj już zakończę, my widzimy się za tydzień. Cześć. Proszę bardzo, dzisiaj zakończ teraz. Tak, zakończyłem. Dobrej nocy, do zobaczyska. Pewnie troszeczkę jeszcze posiedzę teraz na montowaniu tego, więc jak coś, to możecie pewnie wbijać na Discorda, ale nie obiecuję. Zobaczymy, jak to będzie. Cześć ludziska, czymcie się.